Telewizja wszystko wchłania w jakimś sensie, wszystko zawłaszcza i zawłaszcza też różne formy buntu przeciwko sobie samej, dokładnie tak jak dzieje się z Howardem. Howard autentycznie buntuje się przeciwko telewizji, a Diane przetwarza to w format telewizyjny, po prostu skarykaturyzowany. To jest interesujące, czy przeciwko telewizji, czy przeciwko mediom się można w ogóle zbuntować, czy to jest jakaś konieczność metafizyczna, czy jaka, że one wszystko wchłoną włącznie z tym buntem właśnie. Co miałby zrobić Howard w ogóle, żeby się zbuntować w jakiś taki autonomiczny sposób i żeby zostać potraktowanym poważnie? Jak tu się buntować w takiej rzeczywistości? Trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że taki bunt już jest niemożliwy, prawda? Znaczy nie ma nic autentycznego. Znaczy sam fakt, że występujesz w telewizji sprawia, że stajesz się częścią tej machiny, prawda? Czy ci się to podoba, czy ci się to nie podoba. Cześć wszystkim, ja nazywam się Kuba Walicki, jest dzisiaj ze mną dr Jacek Sobota. Cześć jeszcze raz. Cześć, witam wszystkich, witam Ciebie, Kubo. Doktor filozofii z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, pisarz zajmujący się fantastyką, z którym miałem przyjemność już nagrać dwie rozmowy. Jedną o filmie Na Srebrnym Globie Andrzeja Żuławskiego i jedną o filmie Twarze na sprzedaż. Chciałem tylko powiedzieć teraz w ramach wstępu, zanim przejdziemy do rozmowy, że postanowiłem ostatnio aktywować profil na Patronite, gdyby ktoś miał ochotę wesprzeć kanał. W związku z tym, żeby mieć jakieś większe możliwości promocyjne. Rozmawialiśmy przed chwilą o tym, że masz problem z czasem, ja ostatnio też, ale pomyślałem, że fajnie byłoby zacząć docierać do jakiegoś większego grona odbiorców, więc gdyby ktoś miał ochotę wesprzeć kanał, to wkleję link w opis. No i tylko tyle w zasadzie w ramach wstępu. A spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o filmie Sieć Sidneya Lameta z 1976 roku. I ja chciałem się usprawiedliwić na wstępie, że to był twój pomysł bardziej niż mój. To znaczy twój to był pomysł odbycia rozmowy na temat mediów i taki jest pomysł na tą dzisiejszą rozmowę. Ja chciałem się usprawiedliwić w związku z tym, że ja się boję w ogóle tej rozmowy w jakimś sensie. Boję się tego, jak ja wypadnę. W związku z tym, że tak sobie myślałem, że nienawiść to jest takie uczucie dość problematyczne, które w ogóle uniemożliwia prowadzenie rozmowy. I sobie myślałem, że jeżeli coś, i którego też jakby powinniśmy unikać za wszelką cenę, pomyślałem sobie, że jeżeli coś wzbudza we mnie jakąś szczerą nienawiść, to jest to telewizja. I jak czasami włączam telewizję, to naprawdę to prowadzi mnie do takiego jakiegoś rozpalenia emocjonalnego, że muszę ją wyłączyć szybko. A to jest film, który też dotyczy telewizji. Ty twierdzisz, że on jest proroczy. I boję się, żeby to się nie przeradziło w jakieś takie utyskiwanie z mojej strony, w utyskiwanie i w moralizatorstwo. I no postaram się, żeby tak nie było, ale obawiam się, że może się tak stać w jakimś zakresie. Ale no nie wiem, jak myślisz w ogóle? Chciałem cię o to zapytać też na początek, o taką rolę moralizatorstwa. Czy ten film, ja mam wrażenie, że ten film Sieć Lameta, on jest trochę moralizatorski. Twoim zdaniem możemy sobie pozwolić na coś takiego w tej rozmowie? W ogóle można sobie pozwalać na moralizatorstwo w kinie i w krytyce kina, czy nie za bardzo? No wiesz, no to zależy od Twojego nastawienia wobec komentowania kultury. Wydaje mi się, że pewne moralizatorstwo czasem jest dopuszczalne, ale też no, w zależności od tego, jaki ton się przybiera, jest moralizatorstwo, które jest nudziarstwem, jest moralizatorstwo, które jest cenne i ma charakter czasem krytyczny również. I wydaje mi się, że byłoby dobrze, jakbyśmy rzeczywiście tego drugiego rodzaju moralizatorstwa się trzymali i w ten sposób komentowali, no w tym akurat przypadku, świat mediów i świat telewizji. Rzeczywiście no, w tym zbiorze esejów, który ty mi poleciłeś do przeczytania, czyli Davida Fostera Wallace'a, esej właśnie poświęcony telewizji, on tam krytykuje takie moralizatorstwo krytyków telewizji, bo w jego opinii oczywiście telewizja jest zjawiskiem, które ma mnóstwo negatywnych aspektów, ale jest zarazem być może zbyt łatwym celem do takiego prostego wyceniania, prawda? To znaczy on próbuje bardziej to niuansować, bardziej zrozumieć, na czym ten fenomen telewizji polega i wydaje mi się, że powinniśmy taką próbę
podjąć. Natomiast czy ten film jest moralizatorski? Wydaje mi się, że problemem tego filmu jest to, że on jest tak wczesny, tak? To znaczy rok 76. Jak zacząłem sięgać pamięcią i poprzez przeglądarkę do przeszłości, co się działo wcześniej, to nie przypominam sobie podobnego filmu. Znaczy były filmy, które krytykowały mass media, telewizję, ale w nieco inny sposób. To jeszcze o tym będziemy może szerzej mówić później. Natomiast pewien banał tego filmu wynika stąd, że pewne tezy, które zostały tam postawione, później były mielone i powtarzane wielokrotnie w innych filmach i w innych dziełach sztuki, prawda? I może się przez to częściowo zbanalizowały, ale nie wydaje mi się, żeby całkiem się zbanalizowały. Tak, pytam cię o to moralizatorstwo, bo właśnie szczerze mówiąc ostatnio o tym sporo myślałem, czy jest na nie miejsce, czy nie. I pomyślałem sobie o tym, że moralizatorstwo, ono się wydaje niestrawne i też często jak się omawia filmy, na przykład dzieła sztuki w ogóle, to jakby ma formę zarzutu, że film albo książka jest moralizatorska i w związku z tym jej wartość estetyczna spada. I ja się zgadzam, że w wielu przypadkach tak może być, że moralizatorstwo jest niestrawne. Ale też pomyślałem sobie, że gdybym ja miał sam sobie zaplanować, jakie będę teksty pisać, to chciałbym nie pisać tekstów moralizatorskich, bo moje ambicje wyglądałyby inaczej. Ale zacząłem czytać jakieś tam swoje rzeczy napisane wcześniej i zwróciłem uwagę na to, że u mnie sporo jest moralizatorstwa. Nie wiem, czy to dobrze, czy nie, ale moje teksty bywają moralizatorskie, rozmowy też. I zastanawiałem się nad tym, czy to dobrze, czy to źle, ale pomyślałem sobie, że to nie jest zawsze złe, że czasami trudno jest tego uniknąć, bo trudno jest uniknąć oceniania pewnych rzeczy. I też właśnie w ramach tego wstępu jeszcze chciałem cię o jedną rzecz zapytać, bo ja od zawsze doceniałem bardzo ludzi, którzy się zajmują kinem. Wydawało mi się, że oni są naprawdę przenikliwi. Słuchałem rozmów z jakimiś krytykami, czytałem ich teksty i one zwykle wydawały mi się wyjątkowo przenikliwe, ale wydaje mi się, że w tych środowiskach jest trochę taka poza unikania wszelkich ocen, że ty masz nie oceniać po prostu, bo nieocenianie to jest taka postawa intelektualna właśnie i to czasami przyjmuje jakieś formy wręcz karykaturalne. I o tym sobie pomyślałem ostatnio, jak słuchałem podcastu Spoiler Master Michała Oleszczyka i to jakby chciałem zaznaczyć, że uwielbiam po prostu ten podcast i Michała też uwielbiam i w ogóle wszystkie rzeczy jakieś takie bardziej profesjonalne, które może zdarza mi się od czasu do czasu powiedzieć na temat kina, to są wzięte po prostu ze Spoiler Mastera i jakby nie umniejszając wartości Michała Oleszczyka, to on w tym podcaście pamiętam, że rozmawiał z kimś i powiedział, o czymś tam dyskutowali właśnie o mediach i on powiedział, że skrytykował TikToka, aplikację TikTok, a potem za chwilę się zreflektował, tak w takiej lekkiej panice i mówi, że no ale ja oczywiście nie mówię, że TikTok jest zły, nie mówię, że TikTok jest zły, w takim sensie, że nie ma miejsca na moralizatorstwo, nie ma miejsca na oceny. I dla mnie to było naprawdę groteskowe, bo dla mnie TikTok to po prostu jest jakieś dzieło szatana prawie, że i jak możesz nie mówić, że TikTok jest zły? No TikTok jest zły i wydaje mi się, że są takie konteksty, kiedy unikanie tych ocen, unikanie moralizatorstwa też staje się złe, że my mamy prawo do oceniania, tak jak mamy prawo do oceniania telewizji, to znaczy, że przynajmniej w pewnych granicach jakiejś strawności, nie wiem w ogóle jaki jest twój stosunek do telewizji, bo może on jest jakiś bardzo pozytywny i optymistyczny, to się okaże, ale wydaje mi się, że w pewnych granicach my możemy mówić, że coś jest złe. Jak ci się wydaje? Wydaje mi się, że powinniśmy mówić, że coś jest złe, co nam się wydaje złym, tylko powinniśmy to uzasadniać w sposób właściwy. Natomiast ja generalnie rzecz biorąc wolę się pochylać nad zjawiskami społecznymi w sposób maksymalnie zobiektywizowany, czyli opisywać dobre i złe strony tychże zjawisk. Natomiast to, o czym mówisz, to jest w ogóle chyba szersze zjawisko. Ja akurat nie znam tego podcastu i nie słuchałem jego uczestników i tych rozmów, o których wspominasz. Natomiast wydaje mi się, że my żyjemy
w społeczeństwie przewrażliwienia, generalnie rzecz biorąc, tak to trochę sobie nazywam. To znaczy w takim społeczeństwie, w którym właściwie potykasz się co chwilę o potencjalną możliwość urażenia czyichkolwiek uczuć poprzez krytykę rzeczy, które tobie się akurat nie podobają. Dlatego ja uważam, że należy krytykować, ale należy krytykować w sposób unikający nienawiści. No ty powiedziałeś o tej nienawiści, ale ona była oczywiście, no, wydaje mi się przynajmniej, jakąś tam formą żartu. Natomiast opisywać zjawiska jako coś, co trzeba zbadać po prostu i zbadać w sposób obiektywny, nie biorąc pod uwagę tego, że, no nie wiem, no ktoś jednak zostanie obrażony, bo ktoś zostanie obrażony zawsze w tak strukturalnie rozwiniętym społeczeństwie, jakie w tej chwili mamy, prawda? To znaczy, no mamy tyle przeróżnych grup admiratorów i miłośników przeróżnych aktywności, że nie sposób jest komuś nie nacisnąć na odcisk w pewnym momencie. Mhm. Wydaje mi się, że krytyk z prawdziwego zdarzenia i naukowiec z prawdziwego zdarzenia, no czasami niestety musi nadepnąć komuś na odcisk, jeżeli chce pozostać w zgodzie z własnymi pryncypiami, które są istotne. Chciałem teraz, zanim przejdziemy do filmu, zapytać cię o samego Sydneya Lameta, bo to jest naprawdę nietuzinkowa postać i kurczę, to jest taki reżyser, który jakieś wyjątkowe uczucia wzbudza we mnie. Ciekaw jestem, co myślisz na jego temat, bo ja mam takie poczucie, że on trzymał poziom, jakiś niezwykle wysoki poziom w ogóle w trakcie swojej kariery i nie wiem, czy znam innego reżysera, który zrobił tyle filmów, które są tak wybitne, bo mówiłem ci, że ten film Sieć, on teraz przy ponownym obejrzeniu wzbudził we mnie dużo negatywnych uczuć, irytował mnie w odbiorze, ale doceniam go. No, uważam, że to jest na pewno wybitny film i mówi wyjątkowo ważne rzeczy. Ale 12 gniewnych ludzi, w ogóle mam nadzieję, że może kiedyś dasz się namówić na rozmowę na temat 12 gniewnych ludzi, bo myślałem sobie, że to jest taki film, że on nawet posiada jakieś takie nie do przecenienia znaczenie cywilizacyjne dla nas, że on po prostu artykułuje takie rzeczy, które dla cywilizacji mają ogromne znaczenie i w pozytywnym sensie i negatywnym, bo wydaje mi się, że ten film też w pewnym sensie można krytykować, bo on można powiedzieć, że on trochę rozbudza taką fantazję, że ty jesteś tym ostatnim sprawiedliwym, że nawet jeżeli ci się mówi, że ty się mylisz, to ty twierdzisz, że ty masz rację. To też jest pewne odgałęzienie tego filmu, taka fantazja nieco narcystyczna, nad którą można byłoby się pochylić. Pieskie popołudnie to jest film, który uwielbiam po prostu, taką jego komediowo-dramatyczną formę, te akcenty komediowe. On właśnie w odbiorze jest, nie wiem, wyjątkowo mnie bawi, ale też jest niezwykle wartościowym dziełem. Ostatnio obejrzałem taki film, nie wiem czy go widziałeś, nieco mniej znany, Jeździec, który opowiada o tym, że psychiatra stara się zrozumieć, jakie motywy kierowały młodym chłopakiem, który okaleczył 6 koni. I to taki film bardzo psychoanalityczny, po prostu stworzony do tego, żeby psychoanalityk go przeanalizował. I te filmy są tak różnorodne i tyle jest wybitnych tytułów. Kurczę, nie, aż trudno jest pojąć, jak to wszystko może pochodzić od jednego reżysera. Z czym ci się kojarzy właśnie Sydney Lumet? Co o nim myślisz? No 12 gniewnych ludzi, ale drugi film, który mi przychodzi do głowy, taki istotny, to Lombardzista też Sydneya Lameta o człowieku, który był w Auschwitz, a teraz prowadzi właśnie Lombard w jakimś mieście Stanów Zjednoczonych i jak jego psychika jest zdegradowana przez to, że przeszedł przez piekło i moim zdaniem no tam Rod Steiger występuje w roli tytułowej. Wybitna rola, absolutnie jedna z największych w ogóle moim zdaniem w historii kina. Wydaje mi się, że Lamet, no, pierwsza cecha, o której ty wspomniałeś, to długo utrzymywany poziom wybitności, co się rzeczywiście rzadko zdarza, bo mamy często eksplozję talentu i takie stopniowe jego zanikanie, jak na przykład, nie wiem, w przypadku Martina Scorsese. Ja uważam, że to jest ten przypadek właśnie takiego zanikania stopniowego ogromu jego talentu. Natomiast w przypadku Lameta rzeczywiście to była bardzo długa droga i bardzo, bardzo owocna. Wydaje mi się, że jego praca z aktorami, taka trochę być może teatralna, co właśnie szczególnie widać w 12 gniewnych ludziach,
przynosiła rewelacyjne efekty. To znaczy on umiał pracować z aktorami i potrafił wydobywać z nich ich najlepsze możliwości aktorskie, prawda? I rzeczywiście wiele jego filmów przeszło do historii kina. Tak, no ale też warto podkreślić, że właśnie te filmy, takie jak 12 Gniewnych Ludzi, czy ta Sieć, coś co będziemy dzisiaj omawiać, no one mają też tak fabularnie ogromne znaczenie, podejmują bardzo istotne tematy i to jest taki reżyser, któremu się zdarzyło podjąć wiele istotnych tematów, który traktował je poważnie no i to były takie dzieła ambitne, które wydawałoby się, że trudno będzie sprzedać, trudno będzie zainteresować widownię taką problematyką, a to się udawało. No jeszcze warto powiedzieć o tym, że w 1976 roku, no to już jest taki, powiedziałbym, dojrzały bardzo moment, tak, w karierze Lameta. To jest 30 lat po jego debiucie. I mimo tak właśnie zaawansowanego już wieku i kariery, która powoli się tam zaczynała pojawiać jakieś przebłyski końca, on podejmuje temat nowatorski, prawda? Znaczy temat, który i w zupełnie niezwykły sposób próbuje opisywać właśnie media. No to jest raczej charakterystyczne dla młodych twórców, że podejmują nowe tematy, takie aktualne tematy bardzo. I jeszcze tematy technologiczne, prawda? Oddziaływania technologii na człowieka, na społeczeństwo. Tymczasem tu mamy zaawansowanego, dojrzałego reżysera, który podejmuje temat rzeczywiście bardzo nowatorski, świeży. Tak, no to mi się trochę kojarzy. Słuchałem takiego wideo, eseju, był dostępny na kanale Skazany na film na temat Akiry Kurosawy, że Kurosawa zachowywał taką ciekawość czy technik i jakby zainteresowanie nowymi problemami do końca w zasadzie, ale też sobie pomyślałem o tym, że Werner Herzog zrobił nie tak dawno film dokumentalny na temat internetu. On też nie jest już młody no i to ciekawe, że czasami niektórzy artyści, twórcy mają taką pasję, po prostu zainteresowanie rzeczywistością, nawet w takich przypadkach, kiedy to są takie obszary rzeczywistości, wydawałoby się wymykające się nam, trudne do pojęcia i wydaje się, że Lamet dzielił coś takiego, taką otwartość na to, co się dzieje. Okej, film Sieć z 76 roku. Chciałbym krótko opowiedzieć o fabule, tych wątków jest sporo. Mam nadzieję, że w razie czego będziesz mnie też poprawiać albo uzupełniać pewne rzeczy. Film Sieć opowiada o tym, poznajemy bohatera Howarda Billa, który jest prezenterem programu informacyjnego w stacji UBS i przeżywa kryzys. Oglądalność spada, ma problemy osobiste, zaczyna pić, pogrąża się w samotności i właśnie w związku z tym, że oglądalność tego programu informacyjnego spada, on otrzymuje wypowiedzenie w pracy. Pomimo tego, że jest tam wpływową postacią, otrzymuje to wypowiedzenie. Spotyka się ze znajomym w barze i zaczyna niby żartować, że popełni samobójstwo i palnie sobie w łeb. I tam pojawia się taki pomysł, żeby zrobić to na antenie. I ten jego znajomy w tym momencie odpowiada, że to jest świetny pomysł, że w takim przypadku oglądalność mu skoczy nawet do 50%. On pyta, tak myślisz? Jasne, można z tego zrobić cykl, samobójstwo tygodnia, niedzielny program dla całej rodziny. Disney może się schować. Taką dyskusję prowadzą w tym barze. No i Bill ogłasza na antenie, że za 2 tygodnie odejdzie z powodu niskiej oglądalności. Mówi, ten program to jedyne, co mi wyszło w życiu, postanowiłem się zabić. Dokładnie za tydzień strzelę sobie na antenie w głowę. Zapraszam na przyszły wtorek. Jest cały tydzień na promocję. W tym momencie ci producenci programu wyłączają program, włączają reklamy, przerywają to wszystko i zaczynają reagować paniką, agresją, nie wiedzą co się dzieje, wywlekają tego Howarda tam zza stołu i jakby nie wiedzą co z tym zrobić. Ale druga jakby oś fabularna to są działania Diane. Diane, czyli takiej młodej dziennikarki, która pracuje tam w telewizji i w zasadzie też ciekaw jestem co myślisz. Ja czytałem recenzję tego filmu Rogera Eberta i Roger Ebert twierdzi, że pewne nieporozumienie z filmem Sieć polega na tym, że wszystkim utkwił w pamięci ten Howard, ten prezenter, a tak naprawdę to jest film o Diane. Ona jest główną bohaterką tego filmu. Będziemy mogli podyskutować, czy to prawda, czy nie. W każdym razie ta Diane to jest taka przebojowa, można powiedzieć cyniczna dziennikarka, której zależy tylko na tym,
żeby podbijać oglądalność, żeby tworzyć takie programy, które będą miały oglądalność. I ona na tym etapie, kiedy Howard właśnie wyskakuje z tym swoim pomysłem o samobójstwie, jednocześnie zajmuje się stworzeniem programu z terrorystami. Otrzymują tam w telewizji nagranie terrorystów, którzy obrabowali bank, zarejestrowali to na wideo. Ta Diane otrzymuje nagranie i ma zamiar pokazać to na antenie. I potem w ogóle planuje, żeby stworzyć cykl takich programów. To później się przekształca w format telewizyjny pod tytułem Godzina Mao i mają tam pokazywać właśnie takie drastyczne nagrania po to, żeby uratować tą stację telewizyjną, której właśnie spada oglądalność i która ma problemy finansowe. W każdym razie to właśnie Diane wpada na pomysł, żeby nie pozbywać się tego Howarda, tylko żeby jakby wykorzystać to, co on zrobił do podbicia oglądalności. No i jakby przeskakując przez parę tam szczegółów, parę wydarzeń, ona wpada na pomysł, żeby zorganizować program z tym Howardem, gdzie on będzie występować jako taki krytyk telewizji, krytyk mass mediów, krytyk globalizacji, w ogóle współczesnego świata. I to, co on chce zrobić, czyli on chce dać upust tym swoim negatywnym emocjom, żeby to przekuć w program telewizyjny. No i możemy powiedzieć, że tak się faktycznie dzieje. Oni dają Howardowi ten program, on nie popełnia samobójstwa, tylko ta jego destrukcyjna energia, ona zostaje w taki sposób skanalizowana, żeby stworzyć program telewizyjny, taki program, który szybko się karykaturyzuje i tam Howard wyraża bunt, swoją autentyczność, swoją też często krytykę telewizji, mediów właśnie, a telewizja zaczyna zarabiać na tym przez tą pomysłowość Diane. No i kolejny wątek, o którym warto wspomnieć, jest taki na koniec, że ten program w pewnym momencie on się wymyka spod kontroli. To znaczy on niby jest karykaturą, ale tak naprawdę Bill zaczyna ujawniać kulisy pewnych tam kontraktów biznesowych, tego, że stacja ma zostać sprzedana Arabom, władzom telewizji. To się już nie podoba i przywołują go do porządku. No i ten film się też rozwiązuje w dość dramatyczny sposób, a może nie będę mówić, bo w zasadzie to w tej chwili nie jest potrzebne. Chciałem powiedzieć, bo napisałem ci o tym na Messengerze, że w niewielu przypadkach mi się zdarzyło zmienić ocenę na Filmwebie jeszcze w tak radykalny sposób, bo ten film miałem oceniony chyba na 9, a teraz zmieniłem go na 3 w takim akcie rozpalenia emocjonalnego. I ja bardzo go doceniam. Wydaje mi się, że on mówi, to jest pewna wypowiedź na temat telewizji, mediów i to jest taka wypowiedź, która moim zdaniem trafia w sedno po prostu. Trudno byłoby powiedzieć coś ważniejszego na temat telewizji niż właśnie to, co ten film mówi. To znaczy, o tym jeszcze będziemy rozmawiać, że telewizja, media mają taką zdolność zawłaszczania krytyki, zawłaszczania buntu przeciwko nim samym i karykaturyzowania tego, przekuwania tego jakby na swoją korzyść. To jest niezwykle istotne. Ale teraz, kiedy oglądałem ten film, to on naprawdę mnie męczył. W takim sensie, że miałem poczucie, że tutaj ci bohaterowie są naprawdę jednowymiarowi, że ci bohaterowie nie są dobrze napisani. Na przykład weźmy tą Diane, która jest taką, ona jest po prostu schematycznie przedstawiona jako taka oziębła dziennikarka, która nie ma skrupułów i po prostu wszystko zrobi dla oglądalności. I jeszcze to się kończy w jakiś taki niestrawny, moralizatorski sposób, bo ona ma, to możemy powiedzieć, jest też taki przyjaciel Howarda, Schumacher, który też pracuje w telewizji i on się wdaje w romans z Diane, ona przejmuje po nim program i on jej uświadamia, że ona zawsze będzie sama, że ona koncentruje się na karierze, ale tak naprawdę ten film to jest trochę taka historia jej nieszczęścia, że ona się koncentruje na tej karierze, ale tak naprawdę nie jest w stanie nawiązać żadnych relacji, bo to jest tak, że jej spojrzenie na telewizję to jest jej spojrzenie na życie, takie spojrzenie stricte instrumentalne, takie, że wszystko ma po prostu się przekładać na, wszyscy odgrywają pewne role. Ta Diane jest cyniczna w stosunku do wszystkiego w zasadzie i to jest coś takiego, ona jakby w pewnym sensie ucieleśniała telewizję, jej postępowanie ucieleśniało telewizję. No i ta relacja nie podobała mi się bardzo. Wydaje mi się, że ona się rozwiązuje w jakiś banalny sposób z tą Diane. Ja też chciałbym obejrzeć taką postać, która ja lubię w filmach coś takiego, że wiesz, że na przykład, że w telewizji pracuje taki człowiek, który robi coś złego, tak jak ona, ale on to robi stopniowo, w takim sensie, że ty możesz poczuć, że ty mógłbyś być na jej miejscu, że to jest tak, że pewne przypadki cię prowadzą do podejmowania złych decyzji. A tutaj to jest takie bardzo grubo ciosane i ten film w tych scenach, kiedy jest taka scena, kiedy
Howard prowadzi program i mówi do kamery, że ludzie mają wykrzykiwać, że mają już tego dość, już dłużej tego nie zniosą. I widzowie programu otwierają okna i wykrzykują te rzeczy. Kiedy oglądałem ten film kilka lat temu, to mi się bardzo podobało, a teraz wydawało mi się bardzo kiczowate i bardzo niestrawne. I też to, że ten film w pewnym momencie, nawiązując do zakończenia, on się osuwa w takie nie wiadomo co, w jakąś taką satyrę przesadzoną trochę, zamiast się skończyć subtelnie, jako taka całość, która się jakby dopełni w taki sensowny sposób, to on się na koniec tak trochę sam jakby karykaturyzował i ja nie rozumiałem, o co chodzi. I przez to właśnie doceniam go, ale trudno było mi go oglądać. O gustach się nie dyskutuje. Natomiast ja broniłbym tego filmu w pewien sposób. To znaczy, moim zdaniem masz do pewnego stopnia rację, że historia, która jest przedstawiona obok głównego problemu, czyli historia obyczajowa, romansu, zdrady i tak dalej, i postacie, które tam występują, są narysowane grubą kreską, bez niuansowania zbyt wielkiego. Natomiast wydaje mi się, że jest to zabieg zamierzony. No być może dokonuje tutaj nadinterpretacji tego filmu, ale wydaje mi się, że Lamet był za dużym specem, żeby popełniać tak grube błędy. I wydaje mi się, że jest to teza taka, że rzeczywistość wokół telewizyjna zaczyna się upodabniać do spektaklu telewizyjnego. I banalność postaci tej głównej protagonistki, tej dziennikarki, wynika stąd, że ona jest produktem telewizyjnym. To jest zresztą jak jeden z tych ten jej kochanek, prawda, mówi, że ona jest tym pokoleniem, które jako pierwsze zostało wychowane przez telewizję, jest produktem telewizji, jest wytworem telewizyjnym. Jej osobowość jest telewizyjna, prawda? Jest spektakularna. Nie jest zniuansowana, tak jak widowiska telewizyjne nie są zniuansowane. I oczywiście wydaje mi się, że takich postaci nie ma, że moglibyśmy na przykład teraz zacząć dyskutować, dlaczego mi się wydaje, że ten film jest proroczy. Dlatego, że podobnie jak tezy McLuhana, o których jeszcze będziemy pewnie rozmawiać pod koniec naszego spotkania, on się odnosi bardziej do czasów współczesnych niż do czasów lat 70. czy 60. XX wieku. On wybiega w przyszłość, to znaczy wydaje mi się, że stawia przesadne tezy, że wpływ telewizji nie był aż taki, prawda, aż tak degradujący i nie stworzył ludzi robotów czy ludzi maszyny. Natomiast zapowiada te trendy, które w tej chwili być może obserwujemy i o których jeszcze porozmawiamy. Natomiast no właśnie ta banalność przedstawienia, banalność tej obyczajowości, banalność tego romansu, mi się wydaje, że no to jest właśnie ilustracja zbyt gruba może, to na ten temat można dyskutować, rzeczywistości, która przesiąka telewizyjnością, prawda? To znaczy, to jest jakiś metaprzekaz w ogóle, wydaje mi się, no bo oczywiście ten film był też oglądany w telewizji, co w ogóle sprawia jakiś tam piętrowy paradoks, tak? Z tego punktu widzenia. I taka nieprawdziwość trochę tych relacji, na które ja też zwróciłem uwagę rzeczywiście, nie wydaje mi się błędem warsztatowym. Wydaje mi się pewną metaforą, która może została niezbyt subtelnie przeprowadzona. O, w ten sposób bym to ujął. To brzmi naprawdę bardzo przekonująco, co mówisz. Nie pomyślałem o tym w ogóle, a to ma sens. To znaczy, myślę, że to jest trudne do dostrzeżenia, ale właśnie teraz tak przenikliwie to przeanalizowałeś, to wszystko się dodaje i to byłoby takie ujęcie, że to jest taki film, nie wiem, wręcz trochę postmodernistyczny, Tak, taki, że on opowiada o telewizji i pod koniec się przekształca, sam uzyskuje taką telewizyjną formę trochę. No i tak. jakby to prawda, że to jest fabularnie podkreślone, bo kiedy ten Schumacher się rozstaje z Diane, kiedy wychodzi od niej, to oni w takim jakimś metadyskursie prowadzą rozmowę, że no to jest dobre zakończenie tego scenariusza, że tutaj oziębła kobieta zostaje sama, a niewierny mąż wraca do żony. Tak jakby to był jakiś taki serial telewizyjny, Dokładnie. jakaś taka tania fabuła. I ja nie rozumiałem właśnie z czego to wynika, ale to ma sens, tak jak mówisz, tylko myślę, że to właśnie wielu widzom mogło umknąć, że to wynika z sporej przenikliwości, żeby się zorientować, że o coś takiego chodziło.
Znaczy to może być również nadinterpretacja, ja tego nie wykluczam. No, być może Lamet się pośliznął, ale wydaje mi się, że no, po prostu jest za dobrym reżyserem, żeby tak grube błędy robić. Wydaje mi się, że to jest element jakby tej konstrukcji, tak? Znaczy to było zamierzone w ten sposób. Mhm. Tak, no to by też się odnosiło do tego tematu aktualności tej problematyki, którą mamy omawiać, do tego problemu, że telewizja oddziałuje na rzeczywistość, kształtuje ją do takiego wniosku, który niby jest banalny, niby jest jakiś niepozorny, ale tak naprawdę warto o tym rozmawiać, że media one kształtują, to nie o to chodzi, że one kształtują opinie, po prostu opinie polityczne jakieś powiedzmy, opinie na temat tam, nie wiem, jakichś formatów rozrywkowych, tylko dosłownie jakby warunkują to, jak ludzie myślą o sobie, myślą o relacjach na jakimś takim poziomie głębokim, w takim sensie, że gdzieś tam w tych serialach są jakieś klisze, które są ograne, są wykorzystywane, bo się sprzedają. I no, chyba można powiedzieć, że telewizja w ten sposób kształtuje nas, że my zaczynamy myśleć zgodnie z tymi kliszami i postrzegać rzeczywistość. I trochę tak jakby było z Diane i jakby było tak, że być może Lamet coś takiego nam komunikuje, nas też wpychając w taką rolę, że my zgodnie z kliszą, taką kliszą obserwujemy tą końcówkę tego filmu. O, i może to jest miejsce, spoiler, ale tutaj o tych spoilerach, te spoilery się pojawiają, więc nie ma chyba problemu, żeby odwołać się do tego. Ta końcówka filmu, ona jest taka wręcz skrajnie kiczowata, bo Diane i ci pozostali producenci nie wiedzą, co zrobić z Howardem, z tym prezenterem, w związku z tym, że on zmienia trochę swój format i dostaje poparcie jakiegoś tam szefa stacji i ten szef stacji chce, żeby kontynuować ten jego program, ale oglądalność spada i Diane się nie godzi z tym. I ona wspólnie ze swoimi towarzyszami dochodzi do wniosku, że Howarda trzeba zabić. I oni aranżują to w taki sposób, że Howard występuje na żywo, prowadzi ten swój program, a ci terroryści, z którymi Diana współpracowała przy okazji realizacji Godziny Mao, siedzą tam na miejscach dla publiczności, w pewnym momencie ktoś wstaje i strzela do tego Howarda. No i to jest jakby, to ma sens właśnie, co mówisz, bo to jest zbyt głupie, żeby Lamet mógł to potraktować poważnie. To jest raczej jakiś żart. To jest coś takiego, że ten film się kończy w taki totalnie dramatyczny, w takim ujęciu telewizyjnym sposób, przerysowany, prawda? To nie, jakby to nie było serio. Tak to wygląda, tak, dokładnie tak. No, to jest właśnie taki typowy telewizyjny format, taka rozrywka na najniższym poziomie i rzeczywiście no, jest to strasznie zainscenizowane, jest to głupie, jest to mało prawdopodobne, niemożliwe wręcz, prawda, żeby coś takiego zrobić. Ale to, no, to się dzieje, bo w telewizji dzieje się wszystko, prawda, wszystko jest możliwe. I Lamet nam mówi, że ta wszechmożliwość telewizji, kiczowatość telewizji zaczyna nas jakoś zakażać, tak? Znaczy nasz odbiór rzeczywistości, sposób funkcjonowania w rzeczywistości. Media stają się środowiskiem, tak? To znów teza McLuhana, ale o tym jeszcze później porozmawiamy. Dobrze, wypisałem sobie kilka takich obszarów tematycznych, przez które mam nadzieję, że przejdziemy. I chciałem zacząć od tego motywu, od czegoś takiego, co właśnie ucieleśnia Diane, czyli od takiego motywu przekraczania granic. Czy jest tak z telewizją, z mediami, że te działania jakichś producentów telewizyjnych, one się przekształcają w taki monizm etyczny, powiedzmy, że chodzi tylko o jedno, że chodzi tylko o oglądalność, że mamy do czynienia, jakby to wszystko się dokonuje w kontekście wolnorynkowym, rywalizacji. Tutaj ta telewizja jest tak pokazana jako biznes po prostu. Telewizja musi zarabiać, żeby zarabiać, to musi mieć odpowiednią oglądalność, musi wygrywać z konkurencją. Żeby mieć odpowiednią oglądalność, to musi sięgać po coraz mocniejsze przekazy, coraz większe bodźce i po drodze się gubi mnóstwo różnych rzeczy. Przekracza się kolejne granice, niepostrzeżenie, przekracza się też granice moralne. I w ogóle mieliśmy zamysł, też o tym może wspomnę, żeby odwołać się do kilku innych filmów na temat mediów. Ty wspominałeś o Amatorze Kieślowskiego. Ja go teraz nie zdążyłem sobie odświeżyć, ale on też mi się z tym kojarzy. Z taką obsesją ukazywania rzeczywistości i właśnie z takim obsesyjnym skupieniem wzroku na pewnych obrazach. Co myślisz na temat tego motywu właśnie takiego przekraczania granic? Czy tak rzeczywiście jest z mediami, że to się w zasadzie szybko przekształca w taką fiksację i właśnie w takie zmierzanie po trupach, można powiedzieć, do celu, tylko po to, żeby tą oglądalność podbijać? No, oczywiście, że tak jest. No, znaczy tak, no jeżeli mielibyśmy porównać Amatora z siecią, to są filmy
częściowo podobne, a częściowo zupełnie różne, ponieważ w sieci mamy do czynienia z krytyką znów kapitalizmu, tak? O tym już trochę przy innych okazjach rozmawialiśmy, z krytyką korporacji, która zarządza sieciami telewizyjnymi, z polityką tej korporacji. Aczkolwiek wydaje mi się, że ta krytyka jest głębsza i to jeszcze za chwilę o tym powiem. I oczywiście obsesją tutaj są pieniądze i produkcja pieniędzy, a to wynika z oglądalności. Z oglądalności wynika też to, że jest, tak jak to się dzisiaj mówi, klikalność. No wtedy się mówiło, że po prostu producenci różnego typu zamieszczali swoje reklamy przy okazji wyświetlania programów, które miały dużą oglądalność. I to właściwie się pod tym względem niewiele zmieniło, prawda, we współczesnych mediach. Natomiast u Kieślowskiego mieliśmy do czynienia z obsesyjnością innego rodzaju jednak. To znaczy, o ile w telewizji tej, którą przedstawia Lamet, nie ma znaczenia, co się tam przedstawia, ma znaczenie tylko to, jak to się ogląda, tak? Znaczy, ile osób to ogląda. I to jest wyznacznik rzeczywiście całej, nie wiem, etyki czy aksjologii mediów w tym ujęciu. Ona jest bardzo pragmatyczna, właściwie nie ma, tak? No trudno tu mówić o etyce. Natomiast w przypadku Kieślowskiego mamy obsesyjność na punkcie prawdy. Tak? To znaczy ten amator, ja też już ten film dawno widziałem, ale ten amator w wydaniu Jerzego Sztura, który notabene wielka strata dla polskiej kultury, zmarł, wielki aktor, który filmuje rzeczywistość po to, żeby oddać jej istotę, prawda? To jest jego obsesja. Kosztem wszystkiego innego. Kosztem swojego małżeństwa, kosztem, nie wiem, on też ponosi, podobnie zresztą ci producenci, prawda? Którzy są obsesyjni, tylko że z innego punktu widzenia. Więc tym producentom nie zależy na prawdzie tego, co oni przedstawiają. Wręcz przeciwnie, to ma znaczenie zupełnie trzeciorzędne. Natomiast amatorowi chodziło właśnie o próbę przedstawienia prawdy, co zresztą jest daremne, prawda? I on w końcu kieruje, to jest ostatnia przejmująca scena filmu Kieślowskiego, kieruje kamerę na siebie, prawda? Jakby w sobie szukając tejże prawdy, której znaleźć nie może. No oczywiście tam jest krytyka też systemu politycznego, cenzury, która wcześniej panowała w Polsce i która zabraniała amatorskiemu filmowcowi filmować pewne rzeczy, prawda? Bo on filmując wszystko, filmuje również rzeczy bardzo niewygodne dla władzy, jak się okazuje. Ale no, łączy te filmy, wydaje mi się, obsesyjność. To znaczy rzeczywiście ta redaktorka z filmu Sieci, którą odtwarza Faye Dunaway, też zresztą wybitna aktorka, jest obsesyjna na punkcie tego, że na punkcie oglądalności, sprzedawalności. W jakimś sensie ona jest artystką w swoim fachu, tyle tylko, że no, ten fach jest bardzo wątpliwy właśnie z punktu widzenia aksjologii. Natomiast no, ten filmowiec w wydaniu Kieślowskiego to jest właśnie poszukiwacz prawdy obsesyjny, też obsesyjny. Tego amatora oglądałem jakiś czas temu i właśnie nawet nie wiem, czy to nie jest nadinterpretacja, nie wiem, czy jakby nie uległy zniekształceniom jakieś obrazy, które mam w głowie, ale ten film mi się kojarzy stricte właśnie z taką fiksacją, z obsesją i ja to sobie wyobrażam mniej więcej w ten sposób, że człowiek może żyć przytomnie, jeżeli nie ma kamery, nie ma aparatu, to ma do dyspozycji różne zmysły, rozgląda się wokół siebie, jest przytomny w tym sensie, że korzysta z tych różnych zmysłów, ma widzenie jakby takie centryczne, ma widzenie punktowe, widzenie peryferyjne, skręca w lewo, skręca w prawo, czasami wie, że musi stąpać ostrożnie w zależności od kontekstu i to dotyczy i w sensie dosłownym, i w sensie metaforycznym, bo czasami może wkraczać na pewne obszary wartości i też wtedy wie, jeżeli jest przytomny, że musi tam iść ostrożnie. A z tym amatorem, w tej formie, w jakiej ja zapamiętałem te sceny, jest tak, że ten Jerzy Sztur, on ma przez cały czas kamerę przed twarzą i on jakby się pogrąża w takiej obsesji, że w zasadzie nic innego go nie interesuje i trochę mu się zaczyna sypać życie rodzinne i on jakby się stawał, ja tak to rozumiem, jakby on się stał jednym z tą kamerą, w tym sensie, że to jego spojrzenie na rzeczywistość, ono ulega takiemu zwężeniu, że ty nie masz do dyspozycji wszystkich zmysłów, tracisz pewną wrażliwość, masz tylko ten aparat, przez który punktowo patrzysz na rzeczywistość
i idziesz tak na oślep, tylko jakby w poszukiwaniu tego jednego obrazu i to się staje taką obsesją, obsesja tego portretowania rzeczywistości, bo to jest też coś, o czym będziemy rozmawiać, że takie dążenia mimetyczne, że ty chcesz ukazać jak jest w skali 1:1, one się nie mogą powieść po prostu. Ostatnio sobie przypominałem też taki tekst, nie wiem czy czytałeś Jorge Luisa Borgesa, tam chyba o ścisłości w nauce, o kartografach, którzy tworzą mapę w skali 1:1 i ta mapa się zaczyna psuć, strzępić i tak dalej. To właśnie tego mimetyzmu dotyczy. Ale właśnie ja sobie wyobrażam, że ten Jerzy Sztur tutaj jest jak taka chodząca kamera i to nam pokazuje, że jak ty się stajesz taką chodzącą kamerą, to po prostu idziesz na oślep i możesz też demolować te różne rzeczy, demolować to swoje otoczenie, jakieś obszary wartości i w sieci jest trochę podobnie. Podobna obsesja tutaj dochodzi do głosu, jakby właśnie za sprawą tej postaci Diane. Znaczy, ja bym tu jednak postawił, wiesz, no bo jakbyśmy mieli oceniać z punktu moralizatorskiego, tak, pomoralizujmy trochę, Diane i amatora, no to znacznie wyżej oceniałbym amatora, prawda, no bo jego obsesja ma dość szlachetne motywy, tak, znaczy on szuka prawdy, a to, że nie może jej znaleźć, bo jest to niemożliwe, no to ładnie bardzo przedstawiłeś przed chwilą. Podoba mi się i ta metafora człowieka kamery bardzo przemawia do mnie. A poza tym no, trzeba pamiętać, że akt obserwacji zmienia rzeczywistość, co wiemy nie tylko z nauk społecznych, ale i z fizyki kwantowej na przykład, prawda? Że sam akt obserwowania wpływa na świat i go zmienia. Więc taka, wiesz, no, dokumentalizacja rzeczywistości w skali 1:1 jest absolutnie niemożliwa. Natomiast ta redaktorka korporacyjna, no to są trochę, ich łączy obsesyjne podejście do pracy, tak? Znaczy takie wręcz niezdrowe, takie, które zawłaszcza kompletnie ich życie, prawda? I wypycha z tego życia wszelkie inne wartości. To ich na pewno łączy. Natomiast no, to nad czym pracują, w jaki sposób pracują, no to jest jednak już pewna istotna różnica. Mhm. Ja chciałem się na chwilę zatrzymać przy tej postaci Diane, bo chciałem ci powiedzieć, że w zasadzie mój stosunek do niej jest taki ambiwalentny i niby powiedziałem, że to jest tak grubo ciosana, negatywna bohaterka, ale w sumie nie jestem przekonany. Ona jest w ten sposób ukazana, bo ona jest ukazana jako takie zwierzę telewizyjne, cyniczne, które nie ma skrupułów. Otrzymują ona i jej współpracownicy te nagrania od terrorystów z napadu na bank i Diane zaczyna fantazjować o tym, że mogliby otrzymywać takie nagrania regularnie. W ogóle nie ma znaczenia to, że będą tam jakieś ofiary, że ktoś zostanie okradziony. Dla niej liczy się tylko to, że będą dostawać te nagrania. I ona właśnie się pogrąża w takiej fantazji i myśli sobie, że moglibyśmy co tydzień puszczać te filmy. Jest bardzo podekscytowana, ogląda te nagrania z terrorystami i zaczyna się uśmiechać od ucha do ucha. Nie kryje entuzjazmu swojego i w pewnym momencie mówi: chcę ostrych programów, dość konwencjonalnych relacji, żądam kontrkultury i rewolucji. I to wszystko ma się przekładać na oglądalność. Ale z drugiej strony tutaj mam notatki jakieś, które robiłem sobie w trakcie oglądania tego filmu i zapisałem w pewnym momencie tak, że ona nie jest negatywną bohaterką, bo jest inteligentna, po prostu chce pracować i zarabiać pieniądze. Nie jest idealistką, nie jest też cyniczna, jest raczej realistką. Widzi, że świat mediów jest zepsuty, to biznes, chodzi o układy i pieniądze. I wpasowuje się w to otoczenie. Co myślisz o takiej narracji właśnie, że ona w pewnym sensie to nie jest taka osoba, która jest cyniczna i jest zła, tylko to jest osoba, która wykorzystuje naturalny ludzki instynkt do adaptacji. Ona po prostu się odnajduje w środowisku, w którym istnieje i z jednej strony ona ma ucieleśniać tą telewizję, ale z drugiej to chodzi tak naprawdę o to, że całe to środowisko funkcjonuje w ten sposób. Ona po prostu chce być dobra w pracy, a to, że żyje jakby w chorym świecie, w chorej rzeczywistości, to jest coś takiego, co nie zależy od niej. I czy to jest jakieś usprawiedliwienie dla niej? To jest trudny problem w ogóle, bo mi się to kojarzy natychmiast z literaturą obozową i no, nasza zdolność do adaptacji i przetrwania jest największym osiągnięciem gatunku Homo sapiens, ale zarazem wielkim przekleństwem moralnym, prawda? Bo potrafimy się dostosowywać no, pomimo moralności, czy poza moralnością właściwie. Znaczy wtedy, kiedy
wchodzi w grę nasze przeżycie, przetrwanie w jakimś środowisku trudnym, jesteśmy w stanie porzucić swoje wysokie wartości. Ale nie wszyscy, prawda? Są ludzie, którzy tego nie robią. No Diane akurat to robi. Natomiast też mi się wydaje, że ona nie jest tak do końca, podobnie jak tobie, tylko może z nieco innego punktu widzenia, że ona jest do końca negatywną postacią, ponieważ ona w pewnym momencie potrafi przeciwstawić się swoim szefom, prawda? W momencie, w którym następuje to przekierowanie Waltera, no, tam jest to ważne spotkanie z tym takim bogiem korporacyjnym, którego ja to nazwałem sobie, że on go w ogóle przeprogramował jakby, prawda? Mhm. I on zaczyna nadawać w zupełnie inny sposób. Ten sposób oczywiście jest zgodny z interesem stacji, ale jest niezgodny z interesem oglądalności, co z kolei nie podoba się Diane, prawda? I Diane daje temu wyraz i przeciwstawia się bardzo mocno. Czyli ona nie jest do końca taką korporacyjną, dostosowującą się gdzie wiatr powieje, tam ona idzie jak chorągiewka, prawda? Zmienia swoje... Nie, ona ma ściśle określone poglądy. One są cyniczne, tak? Ale one są na tyle ściśle określone, że jeżeli jest to nawet wbrew jej interesom zawodowym, to ona potrafi o tym powiedzieć i przeciwstawić się swoim szefom. Najważniejsza dla niej jest oglądalność. To jest jej aksjologia, prawda? Aksjologia telewizji w jej wydaniu. I to jest dla niej ważne, jak się okazuje. Czyli to nie jest zupełnie wyzbyta jakichkolwiek twardych poglądów kobieta, wręcz przeciwnie, ona ma bardzo twardy światopogląd, któremu jest wierna, jak się okazuje. Natomiast jest ona no, bardzo pragmatyczna, idzie po trupach do celu, a tym celem jest oglądalność, zwiększenie oglądalności programów. To jest najważniejszy cel. Dobrze, chciałem, żebyśmy tak płynnie przeszli do innego obszaru tematycznego, ale te tematy wciąż się splatają, w zasadzie to wszystko się tutaj zazębia, ale ja to zatytułowałem sobie instrumentalność w mediach i mówiłem na początku o tej nienawiści do telewizji, swojej nienawiści do telewizji. Czy ja wiem, czy to był żart? Trochę tak, a trochę nie, bo naprawdę telewizja wzbudza we mnie skrajnie negatywne emocje i z tym TikTokiem jako dziełem szatana to też, też się obawiam, że nie wiem, czy to jest żart, bo nawet ostatnio miałem jakoś tak, znaczy już jakiś czas temu miałem taką sytuację, czytałem książkę na temat chrześcijaństwa, jakąś filozoficzną, tego Luisa do opowieści z Narni, zdaje się, i on tam był jeden rozdział poświęcony temu, że świat właśnie jest pod rządami szatana, że świat jest pod rządami szatana, a Jezus tutaj przybył, żeby jakby uzdrowić ten świat. I ja nie jestem chrześcijaninem, ale właśnie czytałem to. Mniej więcej w tym samym okresie w telewizji była Eurowizja Junior. I ta Eurowizja Junior, ja nie jestem w stanie zrozumieć, znaczy żeby zrozumieć, że coś takiego jak ta Eurowizja Junior jest w telewizji, to muszę założyć, że światem rządzi szatan, bo inaczej nie jestem w stanie pojąć tego, bo ta Eurowizja Junior, ona jest na tylu poziomach zła dla mnie. To nawet nie chodzi o to, że to jest po prostu złe, tylko to jest jakaś piramida zła, jakaś spiętrzona struktura zła i takie całkowite skomercjalizowanie muzyki. Muzyka całkowicie już zdegenerowana, pisana przez jakichś marketingowców i właśnie jakaś taka infantylizacja wszystkiego, jarmarczność i jeszcze wrzucenie w środek tego dzieci po prostu. Wydaje mi się, że w telewizji tego jest coraz więcej, takiego pasożytowania na dzieciach, na takiej dziecięcej, świeżej energii, która się sprzedaje. I o tym też chciałem porozmawiać, że to pokazuje, jak telewizja podchodzi do Howarda, że media, one mielą ludzi, wykorzystują i mielą ich trochę jak w maszynce do mięsa po prostu. Na ludziach się zarabia pieniądze w telewizji. Też pomyślałem sobie o przypadku, to pewnie tobie jest znane i widzom, Britney Spears, która w młodości była produktem, taką blondyneczką, po prostu śpiewającą piosenki, też pisane przez marketingowców, a potem wszyscy pamiętają takie zdjęcia, jak ona obcięła się na łyso i gdzieś tam biegała na golasa po ulicach i w zasadzie się zaczęła pogrążać w jakimś szaleństwie. I wydaje mi się, że media robią coś takiego bezdusznie. To znaczy, jak tych ludzi się wpycha w media jak w maszynkę do mięsa dosłownie i oni dostają trochę pieniędzy, jeżeli wchodzą w takie układy, ale mogą zostać bezdusznie przemieleni. I jeżeli się angażuje teraz do tego jeszcze dzieci, te dzieci są seksualizowane, lolityzowane są te dziewczynki i to wszystko się robi dla pieniędzy po prostu. To, no to jest, jakby przekracza granice jakieś
tolerancji mojej i to ukazuje też los tego Howarda, takiej instrumentalności, że tutaj w mediach chodzi tylko o instrumentalność i nawet ludzie są tacy odpodmiotowieni i traktowani w skrajnie instrumentalny sposób. Bardzo dużo tematów podjąłeś, które od razu rezonują mi pod czaszką i spróbuję to jakoś uporządkować sobie w głowie. Ja jestem w Polsce, bo w Stanach Zjednoczonych Faye Dunaway, urodzona prawdopodobnie w latach 50. była, czy 40. może nawet, była tym pierwszym pokoleniem telewizyjnym, ponieważ oni byli oczywiście jak zawsze bardziej zaangażowani, zaawansowani technologicznie niż na przykład Polska, prawda? W Polsce, jak mi się zdaje, telewizja w masowy sposób została wprowadzona chyba gdzieś tam na przełomie lat 60., 70. XX wieku, czyli prawdopodobnie dekadę, dwie później niż miało to miejsce w Stanach Zjednoczonych. Więc ja jestem z pierwszego pokolenia telewizyjnego, urodzony w 69 roku. W czerwcu, w lipcu widziałem podobno lądowanie na Księżycu. Obudziłem swoich rodziców, bo płakałem o ściśle określonej porze jak budzik. Dzięki temu obejrzeli lądowanie Neila Armstronga na Księżycu. Ja też podobno to widziałem. I czy ja jestem innym pokoleniem niż pokolenie moich rodziców? Z całą pewnością tak, prawda? Bo oni traktowali telewizję inaczej niż moje pokolenie, ale też nie wydaje mi się, żeby ten wpływ telewizyjny miał tak przemożny wpływ, jak to czasami jest ujmowane, szczególnie w Polsce. Mieliśmy tam 1 czy 2 programy, które były dość marne i no, ten wpływ nie wydaje mi się aż tak przemożny. Natomiast warto się, skoro mówisz o tym przemieleniu, bo to można przynajmniej na dwojaki sposób, albo i na więcej sposobów rozumieć. Pierwszy jest taki, że to jak jest w tym eseju Wallace'a, że żeby być zwierzęciem telewizyjnym, trzeba być bardzo specyficznym człowiekiem, prawda? To znaczy być człowiekiem, który jest dostosowany do tego, że cały czas ludzie się na ciebie patrzą. I to nie patrzy się na ciebie jeden człowiek, tylko patrzy się na ciebie 10 milionów ludzi, prawda? I znieść takie napięcie, to wcale nie jest proste. Im młodsze osoby są angażowane do tego biznesu i skupia się na nich ciekawość dziesiątek milionów osób, to je niszczy bez dwóch zdań. To jest, nie da się moim zdaniem tego przetrwać i być osobą w pełni, nie wiem, normalną, naturalną, prawda? Nie da się, bo to jest zbyt wielki i zbyt przemożny wpływ. Więc to, co mówiłeś o Britney Spears, niewątpliwie tak, to ją no, strasznie dużo kosztowało, podejrzewam. I ten koszt płaci sporo osób, prawda? To znaczy wydaje się, że oni są naturalni, to jest ich siła, dlatego występują w telewizji. Wydaje się, że to znoszą, ale wydaje się również, że nie do końca to znoszą, bo to jest rzeczywiście ta maszynka do mielenia, coś, co koncentruje na tobie spojrzenia naprawdę wielu osób, tak? Ja bym raczej tego nie zniósł. I to nie jest tylko tak, że to się przekłada na czas trwania programu. Twoje życie jest prześwietlane później, jako że jesteś osobą znaną i popularną, przez dziesiątki portali i tak dalej, i tak dalej. Czyli cokolwiek byś zrobił, będzie z tego skandal albo będziesz chwalony, ale wszyscy będą o tym mówić. Prawda? Jest cała kasta osób w tej chwili, szczególnie to zjawisko wzrosło, prawda, wraz z tymi nowymi mediami, które są jeszcze bardziej inwazyjne niż telewizja była i jeszcze mocniej wnikają w nasze życie prywatne. I to też jest no, mielące. Natomiast z drugiego punktu widzenia, no szczególnie rzeczywiście to wykorzystanie dzieci, ale był taki film Mała Miss, nie wiem czy widziałeś ten film. Tak, tak, bardzo lubię. I ten film był specyficzny, bo on z jednej strony pokazał to, o czym mówisz i skrytykował to bardzo wyraźnie, czyli tam te wszystkie małe Miss, które na pokazach piękności są tam no, malowane i przystrajane i zachowują się w sposób nienaturalny. Ale z drugiej strony ten film opowiada historię dziewczynki, która spełnia swoje marzenie, bo ona chce wystąpić w tym filmie Mała Miss, w tym konkursie Małej Miss, prawda? I z tego punktu widzenia okazuje się, że można normalnie, jak się ma może normalną rodzinę jako przeciwwagę, chociaż ta rodzina Małej Miss to trudno ją nazwać normalną, ale były tam więzi, tak, które trzymały tę dziewczynkę przy rzeczywistości, która była zdrowa w miarę, prawda? I ona rzeczywiście spełniła to swoje marzenie w sposób bardzo specyficzny, zabawny.
Więc można, być może to był film zbyt optymistyczny, trochę bajkowy, że można zachować integralność, zdrowie psychiczne, obcując z tymi masowymi mediami. Natomiast w filmie Lameta mamy do czynienia z mieleniem innego rodzaju. To jest niezwykle interesujące w ogóle zjawisko telewizyjne, prawda, że nieważne co się powie, nieważne kto to powie, prawda, ważne, żeby to było oglądalne. I to jest jedyny mianownik, który to wszystko zrównuje w telewizji. W tym programie, który ta pani odtwarzana przez Faye Dunaway jest promowany, występują rzeczywiście lewicowi terroryści, prawda, którzy dokonują zamachów, napadają na bank i głoszą wspaniałe hasła egalitaryzmu społecznego, równości rasowej, płciowej itd., itd., itd. Zarazem w tym samym programie występuje właśnie ten szalony prorok, taki Jurodiwy, ten główny bohater, który głosi dość konserwatywne, jak mi się wydaje, przesłania, prawda? I to wszystko występuje obok siebie i jednym mianownikiem, który to łączy, jest to, że oni są spektakularni, tak? Właśnie, że oni są oglądalni i to tylko się liczy, prawda? Nic innego. No, można też pokazać i samobójstwo. No, w Black Mirror był taki jeden odcinek, który moim zdaniem był bardzo wtórny wobec właśnie filmu Lameta, a który był bardzo chwalony, prawda? Niedawno to przecież ten serial funkcjonował w sieciach, gdzie też mamy właśnie takie zawłaszczenie aktu samobójstwa do programu telewizyjnego. Były takie filmy też wcześniej, ja może je wymienię, bo sobie wypisałem. 10. ofiara Elio Petriego z roku 65. Uciekinier według Kinga ze Schwarzeneggerem, gdzie też jest walka o przeżycie w programie telewizyjnym, prawda? Śmierć na żywo Taverniera, gdzie filmuje się umieranie kobiety, która o tym nie wie, że jest filmowana, i to też jest program telewizyjny, prawda? I Truman Show oczywiście już z tych znacznie późniejszych filmów. I ten temat jest jakby trwale wpisany w tę krytykę telewizji, że telewizja ma to do siebie, że pokazuje wszystko, ale w sposób powiększony, zwielokrotniony, spektakularny, prawda? Mhm. Tak, skoro wspominamy o filmach różnych, to nie wiem, czy widziałeś niedawno, znaczy już niedawno, chyba z rok czy 2 lata temu, taki film z Nicolasem Cage'em, Dream Scenario. Nie, tego nie widziałem. To obejrzyj koniecznie. Ja w ogóle bardzo chciałbym nagrać rozmowę. Umawiałem się z dr Bandurą wstępnie na tę rozmowę i mam nadzieję, że ona dojdzie do skutku, ale tutaj może w tym kontekście jeszcze raz przypomnę o tym Patronite, możliwości wspierania, bo to nie zawsze jest łatwe zorganizować te rozmowy, a ja mam naprawdę dużo pomysłów na różne fajne rozmowy, tylko właśnie trzeba to dopiąć. To jest taki film o tym, że jest taki profesor uniwersytecki, bardzo nudny, anonimowy, nikt się nim nie interesuje i on się zaczyna pojawiać w snach ludzi po prostu masowo, nie wiadomo dlaczego, i staje się celebrytą w związku z tym. I firmy się orientują, że to można skomercjalizować, że on jest super influencerem. To w ogóle jest film o tym, co to znaczy być influencerem. To jest trochę taka medytacja też na temat mediów, ale ściśle tego właśnie wywierania wpływu na odbiorców, jaki to jest kapitał we współczesnym świecie, że to w zasadzie jest największy kapitał, jaki sobie można wyobrazić. Ale ten bohater, on najpierw w tych snach nic nie robi, a potem zaczyna robić te złe rzeczy i ludzie go zaczynają nie lubić, niezależnie od tego, że on sam nic nie robi, tylko jakby pojawia się w tych snach. I to też mam nadzieję, że do tego przejdziemy, bo chciałem powiedzieć o tym tekście Jeana Baudrillarda Symulacja i symulakry, że Baudrillard pisał o czymś takim jak symulakry, czyli takie obrazy, które się już odklejają od rzeczywistości, emancypują się i żyją swoim życiem. I ten Dream Scenario, on dokładnie o tym opowiada, o tych symulakrach moim zdaniem, to znaczy, że media ci dają szansę ogromną, bo możliwość zyskania rozpoznawalności to jest po prostu możliwość zarabiania ogromnych pieniędzy, życia wygodnym życiem i tak dalej. Ulegasz takiej bilokacji medialnej, którą kapitalizujesz, i tak jest z tym bohaterem, ale tracisz kontrolę nad tymi swoimi wizerunkami. Okazuje się, że one są odklejone od siebie i one się zwracają przeciwko tobie w pewnym momencie. I to jest też taka krytyka, ten film, tego cancel culture, moim zdaniem. Sporo tam jest różnych ciekawych motywów.
I to mówiłeś o tej małej Miss, to trochę sobie pomyślałem o tej, że ten film ucieleśnia taką ambiwalencję tego wszystkiego, że na tych mediach można, pewnie się zdarza, że ktoś może jakby przejść szczęśliwie przez tą drogą, zarobić pieniądze, spełnić swoje marzenia i tak dalej. Ale ryzyko jest ogromne, właśnie choćby związane z tym, że te wizerunki, twoje wizerunki, one zaczynają żyć swoim życiem i właśnie ten Dream Scenario o tym opowiada, że ty możesz zostać uznany za jakiegoś rasistę, homofoba, mizogina i tak dalej. To są etykiety, i to, czy ty jesteś tym rasistą, to nie gra roli w zasadzie, bo to chodzi o to, że twój wizerunek, on już się wyemancypował i on może zostać wykorzystany do tego, żeby cię zniszczyć dosłownie. Więc to bardzo takie tematy aktualne i bardzo interesujące. Ale chciałem też, wracając do tego naszego tematu, czyli tej instrumentalności w mediach, o tym ci pisałem, że ostatnio sobie też przypomniałem film Wizyta Marcela Łozińskiego. I to było dla mnie niesamowite przeżycie, bo to też jest film, nie pamiętam teraz z którego roku on pochodzi, ale on jest wyjątkowo aktualny. I ja mam takie poczucie, że tą telewizję od czasu do czasu tylko oglądam, coś tam sobie włączę, ale jak oglądałem tą wizytę, to miałem poczucie, jakbym sobie włączył tam uwaga TVN, te jakieś takie pseudo-reportaże moim zdaniem, które gdzieś w telewizji się pojawiają, bo ten film Wizyta, on opowiada o tym, powiem tylko krótko, że dziennikarze przyjeżdżają na wieś, żeby stworzyć reportaż o kobiecie, która średnio sobie radzi z takimi obowiązkami typowo rolniczymi, nie ma rodziny, w związku z czym jest taką dziwaczką, woli czytać książki, interesuje się literaturą. I ci reporterzy, oni robią ten reportaż totalnie pod tezę i chodzi o to, że oni stylizują tą historię, ja tak odbieram ten film przynajmniej, w taki sposób, żeby oni nie próbują zrozumieć tej kobiety nawet. To nie jest w ogóle głęboka historia, tylko to jest taki reportaż stabloidyzowany, żeby ją ukazać jako dziwaczkę, która jest taka odklejona od tego swojego środowiska, bo to się sprzeda. I jeszcze na koniec też występuje coś takiego, co w tych reportażach telewizyjnych występuje, czyli moralizatorstwo, że ta dziennikarka w ogóle zaczyna pouczać tą kobietę, mówić jej, co jest dobre, co jest złe. I to jest dla mnie też taka całkowicie niestrawna mieszanka, że telewizja jest w stanie robić najgorsze rzeczy, cynicznie je wykorzystywać, a jednocześnie moralizować i pouczać nas i czasami wchodzić w rolę autorytetu i mówić, co jest dobre, a co złe. Nie wiem, czy oglądałeś ten film, Wizyta? Tak, tak, widziałem. Znakomity film i wydaje mi się, że twoja interpretacja jest zasadna, tak, ja bym się z nią zgodził, tak to trzeba jakby, to odklejanie się, znaczy to jest jakby narzucanie pewnej matrycy oczekiwań na postać, prawda, to jest jeden z wielkich, wydaje mi się, błędów w tego typu aktywności, czyli robienia tego typu filmów dokumentalnych. Tego obawiał się też zresztą Kieślowski, między innymi, dlatego odszedł od dokumentu. Wydaje mi się, że ten Amator jest takim filmem też trochę autobiograficznym z tego punktu widzenia Kieślowskiego. No ale nie o tym rozmawiamy. Chciałem trochę nawiązać do tych twoich uwag na temat odklejania się wizerunku, bo to wydaje mi się bardzo, bardzo też ciekawym tematem, prawda? Okej. Ja chciałem tylko powiedzieć, że właśnie możemy już jakby przejść do tego trzeciego obszaru tematycznego. Ja myślałem, że to jest taki temat ukazywanie czy kreowanie rzeczywistości, więc właśnie Okay. wpisujący się w to, o czym zaczynasz mówić. Więc wydaje mi się, że to odklejanie się wizerunków i ich funkcjonowanie, jakby taka awataryzacja, prawda? Awatary, które funkcjonują niby na podstawie twojej oryginalnej osobowości, a tak naprawdę są karykaturą ciebie, czy są przedstawieniem jednej strony twojej osobowości. I to się zaczyna kłócić jakby z tobą samym, prawda? Jako człowiekiem, który wytwarza pewne treści, no w tej chwili już w internecie. Ale też istnieje coś innego, tak? To znaczy istnieje taka pustota wizerunkowa ludzi, którzy sprzedają się jako towar, czyli właśnie influencerów, którzy właściwie nie wiadomo dlaczego są popularni, tak? Znaczy ja kilkakrotnie no po prostu może nie rozumiemy tych nowych czasów, ja nie wiem, bo naprawdę się zastanawiam nad tymi fenomenami. Znaczy próbowałem oglądać niektórych popularnych influencerów i powiem szczerze, że no oni nie mają nic do przekazania, prawda, poza sobą samym. To znaczy, tu się jakby pojawia ten element widoczny, znów odwołuje się do McLuhana, że przekaz, że medium staje się przekazem, prawda? A tutaj można powiedzieć, że człowiek staje się przekazem. Koniec, kropka. On sam jest po prostu przekazem, ale
on nie ma nic do przekazania i to jest problem. Ale on jest atrakcyjny przez to, że jest przekazem. Może jest trochę dziwny, może trochę zachowuje się w sposób niekonwencjonalny i to już jest interesujące, prawda, z tego punktu widzenia. Ale to jest też bardzo smutne, tak, bo no ja jednak oczekiwałbym jakiejś interesującej treści, która by mnie zatrzymała przy wysłuchiwaniu tego typu wystąpień. Jej tam nie ma, po prostu nie ma. Tak? I to jest fenomen tych współczesnych czasów. Kultura staje się bardzo medialna, prawda? W tym sensie, że staje się medium po prostu, które nie bardzo przekazuje jakiekolwiek treści, tylko właśnie sama staje się przekazem. Chciałem właśnie a propos tego, co mówiłeś, taką anegdotę jedną przywołać, a propos tych pustych wizerunków, odklejania się wizerunków od ludzi, że ja miałem taką sytuację któregoś razu, że szedłem sobie gdzieś w mieście i zatrzymałem się przed przejściem dla pieszych i obok mnie był wielki baner, na którym była Cleo, ta piosenkarka, która reklamuje Media Expert. Ona ma taki cały strój zaprojektowany pod to, żeby reklamować to Media Expert i miała koszulkę i ona na koszulce ma taki symbol play, jak na odtwarzaczu kaset. I mnie tak jakoś zamurowało w tym momencie. Spojrzałem na taki baner wielkoformatowy i się zastanowiłem, co to jest w ogóle i kto to jest. I mi się przypomniała taka piosenka rapera Taco Hemingwaya. On w jednej z piosenek jest taki wers: ludzie w tym mieście to mają zamiast serc metki. I w ogóle u Taco Hemingwaya występuje taki element krytyki kultury współczesnej, za co też doceniam go. I sobie pomyślałem, że tutaj nie zamiast serc metki, tylko jakby, że uderzyło mnie to, że ona w miejscu serca ma ten symbol play. I pomyślałem sobie, że to wzbudza we mnie bardzo negatywne uczucia, że miasto jest zaśmiecone czymś takim, takimi banerami, że kto to w ogóle jest i czemu ta dziewczyna robi coś takiego. I że pomyślałem sobie, że chciałbym ją skrytykować, chciałbym powiedzieć, że mi się to nie podoba. Ale wtedy sobie pomyślałem, że kogo ja mam w ogóle skrytykować, że to jest Cleo. Ja nawet nie wiem, co to jest za kobieta, jak ona ma na imię, że ona, gdybym ją zobaczył na ulicy normalnie, to bym jej w życiu nie poznał, że to jest taki produkt po prostu już od początku do końca, bo kojarzę jej piosenki i uważam, że to są jakieś bzdury po prostu, że to też są pisane przez marketingowców takie piosenki, które już są tak pisane, żeby być jakimiś dżinglami reklamowymi. Nie ma w zasadzie różnicy, czy piosenka jest dla odbiorców, czy ma być dżinglem reklamowym potem. I jest taka kobieta, która ma wizerunek też po prostu zrośnięty z marką i że no właśnie, że to jest jakieś, że ta Cleo to jest jakieś symulakrum właśnie, że to nie jest realna osoba. Jak ja mam to skrytykować, jak to nawet nie jest realna osoba, bo ona po prostu, jakiś taki wizerunek został wykreowany i on służy do zarabiania pieniędzy i te pieniądze pewnie trafiają do niej, czyli do konkretnej osoby, ale znowu jaka to już jest spiętrzona struktura tych takich, wiesz, emancypujących się obrazów, jakichś takich fragmentów tego życia medialnego. Tak, to prawda. No, metafora symulakry jest no, znakomita, prawda? To znaczy opisuje rzeczywistość taką, jak ona jest, rzeczywistość medialną szczególnie. To jest obraz zapośredniczony, obraz, który ma przykuć uwagę, prawda? I to jest jego główna funkcja. Nie jest główną funkcją informacja na jakiś temat. Główną funkcją w tej chwili kultury obrazkowej naszej cywilizacji jest przykuwanie uwagi. I na to warto zwrócić uwagę, prawda? To rozróżnienie jest istotne, szczególnie wydaje mi się w kontekście dalszych naszych rozważań. Skoro przy tym jesteśmy, to chciałem wspomnieć znowu o tym tekście Symulacja i symulakry Baudrillarda, ale jeszcze o innym tekście, który ma kluczowe znaczenie w kontekście takich analiz jakichś medialnych, powiedzmy, mianowicie Wojny w Zatoce nie było. Tak nazywa się tekst, który napisał Baudrillard. I on opowiada o tym, że zdaniem Baudrillarda wojna w Zatoce Perskiej była bardziej wydarzeniem medialnym niż rzeczywistym konfliktem. To znaczy Baudrillard analizuje to wydarzenie i pokazuje, że to, co my uznajemy za wojnę w Zatoce, czy tam w 90-91 roku, to był spektakl wykreowany po prostu na ekranach telewizorów, że tak naprawdę to były jakieś tam kilkuminutowe naloty, z których nie było jakby takich materiałów wiarygodnie pokazujących, co tam się stało, ale na tej podstawie wykreowano w zasadzie taką symulację medialną,
Baudrillard twierdzi, że wojna w Zatoce Perskiej była symulacją, przedstawieniem stworzonym przez media, które oddzielało się od rzeczywistości. Media nie pokazywały rzeczywistego konfliktu, lecz jego zainscenizowaną wersję, tworząc hiperrealność, rzeczywistość zastępczą, która wydaje się bardziej realna niż rzeczywistość sama w sobie. No i to jest interesujące w kontekście tego, o czym rozmawiamy. Jest zresztą film, który moim zdaniem ściśle na tym się koncentruje, na właśnie tych tezach z tekstu Wojny w Zatoce nie było, i to jest film Fakty i akty z 97. Fikcyjność konfliktu, który ma odwrócić uwagę od pewnych problemów politycznych. No to jest często podejmowany jakby wątek w tej chwili, prawda, że pewnej pozorności, istotności informacji przekazywanych przez media, że właśnie one mają charakter odklejony od rzeczywistości bardzo często, że no być może tutaj już w jakieś spiskowe teorie dziejów wchodzimy. Nie lubię tego za bardzo, ale no, to jest bardzo nośny w tej chwili temat, że być może odwracają uwagę od jakichś istotnych, naprawdę istotnych problemów, prawda? Te spektakularne wiadomości. No, ja kiedyś gdzieś, już nie pamiętam, chyba w jakimś tekście nazwałem tę współczesną kulturę kulturą kulminacji, prawda? To znaczy, to polega na tym, że my mamy nieustanną kulminację. Zarówno w dziełach filmowych jest to widoczne, jak i właśnie również w tych wątkach informacyjnych, w tych mediach informacyjnych, czy w rzeczywistości nas otaczającej. To znaczy, no, tu znów to modne słowo przebodźcowanie. Tak? To znaczy, ja mam wrażenie, że pokolenia internetowe, ale my również też, bo nie można powiedzieć, że jesteśmy impregnowani na wpływ nowej medialności czy nowych mediów, jesteśmy właśnie przebodźcowani, czyli łakniemy nieustannie zwiększonej ilości bodźców płynących ze środowiska, a naszym naturalnym środowiskiem staje się niestety, ale środowisko medialne, prawda? I ta potrzeba jest zaspokajana no, w sposób, powiedziałem, już rzeczywiście karykaturalny. No, warto zwrócić uwagę na te wszystkie break newsy, istotne informacje, prawda? Tytuły tych informacji, które mówią o czymś banalnym, ale tytuł pokazuje, że to jest wielki skandal się wydarzył, tak? Że nie wiem, Lewandowski powiedział to czy tamto, Świątek nie kocha swojej mamy, prawda? I tak dalej, i tak dalej. I to przyciąga widzów, słuchaczy, daje im tę klikalność, można tam zamieścić reklamy, a w gruncie rzeczy tak naprawdę właśnie o to chodzi. Natomiast na drugi dzień ta niezwykle istotna informacja zostaje zapomniana, prawda? To jest najbardziej niezwykłe w tym wszystkim. I pojawia się następna, niesłychanie epokowa informacja, prawda? Wypowiada się na przykład mama Świątek i mówi, że nie, to nie jest tak. I tak dalej, i tak dalej. Ten serial się ciągnie w nieskończoność właściwie. Tak. Natomiast no, z nas się robi trochę idiotów przez to, prawda? Znaczy może sami trochę robimy, że wchodzimy i czytamy te wszystkie informacje. Jakość tego pisania też, no, to jest osobny problem. To jeszcze o tym może przy innej okazji porozmawiamy. No mówię, to jest właśnie ta kultura kulminacji, tak? Która nieustannego budowania napięcia, które tak naprawdę, jak się okazuje, nic istotnego tutaj nam się nie przekazuje, to przemija, prawda? Przestaje mieć znaczenie już za chwilę. I to jest dość no, śmieszne, tak? Jakby z pewnego dystansu się temu przyjrzeć. My też jesteśmy śmieszni, no, że ulegamy często tym break newsom tak zwanym. Dla mnie najbardziej niezwykłe jest to, jak silnie potrafią na nas oddziaływać te obrazy medialne. O tym Guy Debord pisał na przykład, że żyjemy w społeczeństwie spektaklu, że ten spektakl jest ważniejszy niż rzeczywistość czasami, a to się wydaje takie zupełnie kontrintuicyjne, bo właśnie ty możesz oglądać pewne rzeczy w mediach, ale wracasz do swojego codziennego życia i codzienne życie wydaje się no, bardziej namacalne. Wydaje się, że ono powinno weryfikować pewne twoje przekonania medialne, bo siłą rzeczy no musi to robić, jest konkretne, masz konkretne problemy w życiu codziennym, ale się okazuje, że nie, że jeżeli pewne ustawy są, pewne nawyki są ukształtowane przez media, to one wręcz stają się niefalsyfikowalne. Tutaj się nie chcę wdawać w szczegóły, ale pewnie kojarzysz, co mam na myśli, na przykład w jakichś programach politycznych, no w polityce to widać, że na przykład człowiek może się cieszyć normalnie swobodami obywatelskimi,
a na przykład przekaz medialny jest taki, że żyje w jakimś reżimie totalitarnym i ja się zderzałem z takimi opiniami, że ktoś jest przekonany, że tak, że on żyje po prostu w ustroju totalitarnym, żyje normalnie, korzysta z tych swobód obywatelskich, ale przekaz telewizyjny jest taki, że on żyje w reżimie, że musi uciekać gdzieś tam do Tajlandii się przeprowadzić czy coś. I jakby te obrazy medialne górowały nad takim codziennym doświadczeniem rzeczywistości. To jest niezwykłe. Tak, to prawda. No ja bym jeszcze zwrócił uwagę na zanik znaczenia tego przekazu informacyjnego w telewizji, ale nie tylko w telewizji, jak sądzę. No w sieci jest taki fragment, pamiętam, gdzie jest jakaś dyskusja zarządców i dziennikarzy i ktoś tam mówi, że w dziedzinie informacji wszyscy ponoszą straty, prawda? To znaczy programy informacyjne, które są prowadzone w miarę normalnie, tak? To znaczy po prostu przekazuje się informacje, przynoszą każdej stacji telewizyjnej wymierne straty w skali roku, prawda? Co oznacza, że ludzie nie chcą po prostu słuchać informacji. To jest ciekawa obserwacja w roku 76 już, bo później moim zdaniem to zjawisko się nasiliło, prawda? Chociaż być może teraz obserwujemy takie lekkie zmęczenie właśnie. No, nie wiem jak inni ludzie, ale ja na przykład bardzo chętnie bym posłuchał rzetelnego programu informacyjnego, prawda, który jest w miarę zobiektywizowany i po prostu pokazuje mi rzeczywistość taką, jaka ona jest. Nie wiem, czy coś takiego w ogóle jeszcze funkcjonuje gdziekolwiek. I teraz tak, no, w tym eseju Wallace'a jest taka fraza, że telewizja nie mówi prawdy, ale to, co jest w telewizji, staje się prawdą, prawda? Bo jest w telewizji. To znaczy na zasadzie takiego nie wiem, uzyskania takiej wiarygodności wewnętrznej, prawda? Znaczy to, co jest pokazane w telewizji, jest pewnym rodzajem rzeczywiście prawdy. Prawdy na temat tego, co ludzie chcą oglądać, tak? I jest to jakiś tam portret, czy takie zwierciadło społeczeństwa. Telewizja ma wytrych do rzeczywistości. Jest niewiarygodnym wskaźnikiem ogólności. Jeżeli chcemy się dowiedzieć, czym jest amerykańska normalność, czyli co Amerykanie pragną postrzegać jako normalne, możemy zaufać telewizji, albowiem całą racją jej bytu jest odzwierciedlanie tego, co ludzie chcą widzieć. Jest ona lustrem, nie skandalowskim zwierciadłem jednak, które odbija błękit nieba i błoto kałuży. Raczej przesadnie oświetlonym lustrem łazienkowym, przed którym nastolatek pręży bicepsy i ustala swój lepszy profil, prawda? To jest lustro banalne, to jest lustro zbanalizowane, pokazujące no, taką prawdę, ale taką prawdę właśnie na temat człowieka, nie wiem, o mentalności nastolatka, który się pręży i chce zobaczyć właśnie taki swój wizerunek, czy odpowiednik swój w rzeczywistości przedstawionej w telewizji. I ten wizerunek staje się bardziej prawdziwy niż on sam, prawda? Niż rzeczywistość, która go otacza i która go nudzi. On nie chce nudnej rzeczywistości. Wydaje mi się, że internet, o czym też jeszcze szerzej porozmawiamy, zwielokrotnia te właściwości telewizji, prawda? Te wszystkie właściwości zwierciadła, które odbija no jednak dość banalny obraz nasz wewnętrzny, ale w naszym pojmowaniu wyidealizowany. Tak, mogłoby się wydawać, że teraz trochę odeszliśmy od filmu Sieć, ale wydaje mi się, że nie. W związku z tym, że to, o czym teraz rozmawiamy, o czym mówiłeś, to są takie rzeczy, o których mówi Howard, kiedy zaczyna już prowadzić ten swój program. I to jest ciekawe, bo ten film nam też podsuwa taki trop, takiego paradoksu kłamcy, że Howard występuje, prowadzi ten program i mówi, że telewizja kłamie i wszystkie jego monologi zaczynają dotyczyć tego. I tutaj mam parę takich cytatów, które sobie wypisałem właśnie z tych jego programów. On mówi o tym, że ludzie właśnie są, jakby nie posiadają takiej zdolności samoobrony intelektualnej, do samoobrony intelektualnej, po prostu przyjmują biernie te przekazy. Mówi, mniej niż 3% Amerykanów czyta książki. Wiecie tylko to, co wam powie telewizja. To najpotężniejsza siła w całym bezbożnym świecie. Posłuchajcie mnie, telewizja nie mówi prawdy. To jest ciekawe, bo on to mówi właśnie na antenie telewizji. To wesołe miasteczko, cyrk, karnawał, trupa akrobatów. Mamy zabijać nudę. Mówimy to, co chcecie usłyszeć. Kłamiemy.
Wszystko wam wmówimy, tworzymy złudzenia, wierzycie w złudzenia, które tworzymy. Zaczynacie myśleć, że to jest prawda, a nie wasze życie. Myślicie tak, jak każe telewizja. Wyłączcie telewizory, natychmiast wyłączcie. To jest interesujące właśnie w kontekście tego o czym mówię, że oni zrobili z tego format telewizyjny, prawda? To znaczy skarykaturyzowali to i on w jakimś tam sensie mówi prawdę, ale tak jak mówiłeś wcześniej, jak Diane się zgłasza do swoich przełożonych z tym pomysłem na program, to ich kompletnie nie obchodzi to, o czym będzie Howard mówił. Oni tylko się zastanawiają nad tym, treść przekazu nie ma znaczenia. Liczy się tylko, jaki to jest przekaz, jaką on wygeneruje oglądalność. On jest przetwarzany po prostu. I tutaj to jest przekaz antytelewizyjny, ale jak to właśnie traktować w związku z tym paradoksem kłamcy? Jak traktować Howarda? Czy można go poważnie traktować, skoro on na antenie telewizji mówi, że nie można ufać telewizji? No to jest taki, Howard jest takim, jak to się właśnie mówi, jurodivem, czyli świętym szaleńcem, prawda? Ogarnia go nagle zwątpienie pod wpływem stresu, pod wpływem wyrzucenia z pracy. No traci chyba kontakt z rzeczywistością, ale w tej swojej krytyce wydaje się szczery, prawda? Natomiast właśnie to, że zostaje to przez telewizję zawłaszczone i przerobione na format, odbiera wiarygodność tej krytyce telewizyjnej, ponieważ staje się częścią tej maszyny, tak? To znaczy staje się częścią tego medium po prostu. Staje się przekazem telewizyjnym. No i rzeczywiście on popada w takie autoparadoksy tutaj. Wyłączcie natychmiast telewizory. No jak wyłączą, no to nie będą mogli go słuchać, a on nadal kontynuuje swój przekaz, prawda? Więc no, można to traktować jako tylko i wyłącznie chwyt retoryczny w tym momencie. Skoro on mówi, wyłączcie telewizory, ale dalej mówi. Telewizja kłamie, ale dalej mówi, prawda? Więc no, jakby rzeczywiście wpisuje się po prostu w to formatowanie telewizyjne i znów telewizja staje się po prostu instrumentem zdobywania głosów, tak? I to jest jakby najistotniejsza rola telewizji po prostu z tego punktu widzenia. I to wynika chyba no, z ewolucji tego medium, prawda? Która miała charakter dość naturalny. No, podobny problem dotknął internetu, mam wrażenie. To znaczy, jak pewnie wiesz, z internetem był taki problem, bo była taka idealizacja internetu w pewnym momencie. Zresztą z telewizją było chyba podobnie, że to jest medium, oba te media, które sporo różni, ale też sporo jest podobieństw między nimi, że oba te media mogą służyć rozpowszechnianiu bardzo szlachetnych i wspaniałych treści, że mogą służyć egalitaryzmowi, czyli wyrównaniu potencjałów wiadomości, wiedzy, prawda? Mogą do wielu ludzi, do wielu środowisk dotrzeć, do których ta wiedza wcześniej nie docierała, czy te informacje nie docierały siłą rzeczy. I w jakim sensie to są media egalitarne, wyrównujące, prawda? Ale no, mimo wszystko trzeba jakoś utrzymać ich funkcjonowanie, czyli trzeba jakieś pieniądze na tym zarabiać, prawda? Na czym można zarabiać pieniądze w telewizji czy w internecie? Na reklamach. A jak można sprzedawać jak najwięcej reklam i zdobywać pieniądze? No oczywiście w taki sposób, żeby programy były jak najbardziej spektakularne. A jakie programy są najbardziej spektakularne? Te najbardziej oddalone od prawdy na temat świata i rzeczywistości. I koło się domyka, prawda? To jest pewien mechanizm, który w ten sposób właśnie działa. Ja nie wiem, czy można sobie wyobrazić, na pewno można sobie wyobrazić inną telewizję, czy inny internet, ale czy one by funkcjonowały, prawda? Czy dałoby się je utrzymać, gdyby one były obiektywne, gdyby przekazywały wspaniałe treści, prawda? Niepopularne, nie zawsze popularne, ale właśnie prawdę na temat świata, rzeczywistość, naświetlały jakieś ważne problemy, jakieś wartości przekazywały. Czy one by się sprzedawały? Prawda? Nie sądzę, niestety. Tak, no to już jest szeroki temat, bo to w zasadzie na sam kapitalizm schodzimy, prawda? I w ogóle jak funkcjonuje świat w takim aspekcie gospodarczym. Ja sobie o tym myślałem, że to są takie paradoksy. Nawet zastanawiam się nad tym, jak to mogłoby mnie dotyczyć, że my nagrywamy teraz rozmowę na temat telewizji, taką, która jest krytyczna, powiedzmy, w stosunku do mediów pod wieloma względami, ale ja, tak jak mówiłem na początku,
muszę czas odpowiednio jakby zagospodarować, żeby móc nagrywać te rozmowy i muszę coś na tym zarabiać, bo jakby to jest ekwiwalent mojego czasu, jakieś tam pieniądze. I nagrywam taką rozmowę krytyczną w stosunku do telewizji, ale jeśli chcę coś na tym zarabiać na YouTubie, to muszę włączyć reklamy i muszę zrobić tak, że po prostu ta audycja będzie przerywana reklamami konkretnych produktów. I to jest ciekawe, jak się nad tym zadumać, to może brzmi trochę banalnie, ale ja tak to sobie wyobrażam, że ten współczesny kapitalizm działa w taki sposób, że ty w zasadzie cokolwiek zrobisz, to zaciskasz pętlę na swojej szyi, bo ty możesz robić pewne rzeczy i możesz docierać do kogokolwiek z jakimś przekazem, tylko wtedy, kiedy to będzie skomercjalizowane w jakiś sposób, będzie z pieniędzmi związane, będziesz wygrywać z konkurencją i to w którąkolwiek stronę się ruszysz, to dotrzesz cały czas do tego samego punktu. Ale właśnie, no nie wiem, czy teraz jest miejsce, żeby o tym rozmawiać, o samym kapitalizmie, bo to długo można byłoby mówić. Za dużo o tym rozmawialiśmy, ale ja bym to głębiej, szerzej jeszcze potraktował, prawda? To znaczy to, o czym mówisz, że to jest pewna skaza strukturalna mediów jako takich. I bym powiedział, że my tu rozmawiamy właściwie o ontologii mediów, prawda? My tu rozmawiamy o, nie wiem, może nawet jakiejś formie gnostycyzmu mediów. Znaczy w tym sensie, że tak jak gnostycy uznają, że rzeczywistość jest skażona niedoskonałością na skutek na przykład tego, że sam materiał, z którego powstała, czyli materia, jest skażona niedoskonałością, tak podobnie jest ze światem mediów, prawda? Znaczy media być może są skażone jakąś strukturalną niedoskonałością, być może wynikającą z ludzkiej natury, a być może bardziej z natury tych mediów, prawda? Ale ona jest niewątpliwa, tak? Znaczy cały czas skazujemy się na pewną powtarzalność pewnego schematu funkcjonowania, tak? Każde nowe pojawiające się medium rodziło pewne nadzieje, no bo jednak internet był budowany jakby, wydaje mi się przynajmniej tak, na początku, w opozycji do telewizji, znaczy uznawano właśnie, że to będzie egalitarne medium, które pozwoli każdemu się wypowiedzieć. I rzeczywiście pozwoliło się każdemu wypowiedzieć, tylko okazało się, że nie każdy ma coś do powiedzenia, że większość nie ma nic ciekawego do powiedzenia. No to chyba też nic nowego na temat ludzkości, prawda? Nie mówimy. I no, internet stał się takim kociokwikiem trochę, prawda? Gdzie owszem, można wydobyć rodzynki ciekawych treści, jak się dobrze poszuka, jak się umie szukać, bo to też jest istotne. Ale generalnie rzecz biorąc, no, on się zmienił w taką telewizję do sześcianu, prawda? Jest w gruncie rzeczy czymś bardzo podobnym do telewizji, jeżeli chodzi o treść przekazywanych tutaj pseudoinformacji. Tak, tak. No myślę, że jeżeli ktoś chciałby właśnie nad tym się zastanowić, to nie wiem, czy ty kojarzysz takiego komika, piosenkarza Bo Burnhama, choćby z jakiejś produkcji na Netflixie. Nie kojarzę go. Możesz sobie znaleźć, bo to jest stand-up połączony właśnie ze śpiewaniem piosenek, ale z krytyką współczesnego świata, z krytyką kapitalizmu. Nie pamiętam, jak się ta ostatnia produkcja nazywała, ale Bo Burnham, tak się nazywa ten gość, którego ja bardzo doceniam, który właśnie Davidem Fosterem Wallace'em jest zainspirowany i często wspominał o nim w jakichś tam wywiadach. I jest taka piosenka Bo Burnhama Welcome to the Internet, właśnie o internecie. I on tam dokładnie o tym śpiewa, o czym ty mówisz teraz, o tym, jak się zmieniał internet i czym się stał obecnie. I to nas też przenosi płynnie do kolejnego tematu. On jest taki krótszy, ale o to chciałem cię zapytać. To może nie jest tak widoczne w sieci, jest widoczne w innych filmach. W filmie Alicja w miastach, który bardzo lubię, jest taki monolog bohatera, który tego dotyczy, czyli taka epizodyczność, amorficzność w mediach, że telewizja jest taka antyfabularna w takim sensie, że tam wszystko jest jak w garze po prostu wymieszane i przez to też moim zdaniem zanikają pewne wartości, bo zanikają znaczenia i to mi się naprawdę rzuca w oczy, to mnie interesuje i jeżeli się mogę kolejną anegdotą podzielić, to ja jak byłem młody, mieszkałem z rodzicami, to pamiętam, że rodzice mi zakazywali oglądania Świata według kiepskich, bo uznawali, że to jest taka niska produkcja i że to jest jakieś demoralizujące. A ja potem właśnie jak trochę dojrzałem, trochę zacząłem czytać, to uważam, że na przykład jak porównasz Świat według kiepskich z programami śniadaniowymi, które teoretycznie nie mają jakiejś złej renomy, z jakimś tam pytanie na śniadanie, to Świat według kiepskich moim zdaniem to jest jakaś kultura wyższa naprawdę w porównaniu z tym. I do mnie dopiero wtedy to dotarło, po latach, że Świat według kiepskich
no on jakby często bazuje na takim podwójnym kodowaniu, na jakimś takim humorze kabaretowym, prymitywnym, tam związanym z tym mocnym fulem i tak dalej. Ale to jest satyra, a w programach śniadaniowych najgorsze jest to, że to nie jest satyra, chociaż trudno jest w to uwierzyć tak naprawdę. A tam właśnie widać coś takiego moim zdaniem, że wszystko jest przemieszane, że ten rozkład akcentów jest tak dziwaczny, że jakby nie sposób pojąć tego. Pamiętam, że któregoś razu włączyłem taki program śniadaniowy i tam była audycja, mieli rozmawiać o problemie samobójstwa, czy problemie depresji, męskiej depresji. Depresja wśród mężczyzn. I dziennikarka zapowiada temat i mówi, że a dzisiaj naszymi gośćmi są tam Anna Kowalska, psycholog, Beata Tadla, dziennikarka, i Agata Rubik, żona Piotra. I taki był dobór tych gości. I porozmawiali przez chwilę, na tyle, na ile pozwolił ten format o problemie męskiego samobójstwa, na co ta dziennikarka mówi, że a teraz przenosimy się do kuchni, gdzie Katerina robi guacamole. I tam pokazują to guacamole. A za chwilę na przykład jest sekcja plotkarska, czerwony dywan. Co tam słychać na czerwonym dywanie? I to są takie z tą sekcją plotkarską to jest chyba najbardziej niezwykłe dla mnie, że to chyba większość z nas wie, że to jest coś złego, rozbudzanie w sobie takiego instynktu do plotkowania, do skupiania się, co tam u celebrytów się zdarzyło. A tutaj są dosłownie takie formaty, co odcinek. I właśnie jak oglądasz w tych programach śniadaniowych, moim zdaniem najlepiej to widać, że to jest wszystko przemieszane i to jest tak, że właśnie nie ma różnicy pomiędzy robieniem tego guacamole, rozmową na temat samobójstwa, jeszcze tam czy depresji, jeszcze często jest tam postać takiego psychologa śniadaniowego, który ma odrobinę tylko głębi dodać do tematu, ale nie za dużo, bo to ma się wpisywać w format poranny, kiedy ludzie tam sobie śniadanko jedzą. I nie ma różnicy pomiędzy reklamami, które za chwilę się wyświetlają. I właśnie, no jak to rozumieć? Jak ty do tego podchodzisz? No wiesz, trochę jak to są jak takie okienka do światów alternatywnych, prawda, które niewiele mają ze sobą wspólnego, no ale my mamy ten aparat, czyli telewizor, który pozwala nam sięgnąć tu, tam, ówdzie. No, rzeczywiście problemem jest to, że to jest niespójne, prawda, ale jednak w jakiś sposób jest spójne. No właśnie Wallace o tym pisał, że to uspójnienie to jest właśnie oglądalność. To jest jedyny mianownik, do którego to się sprowadza. Czy to jest rzeczywiście oglądalne, czy nie, trudno mi powiedzieć. Ja się pozbyłem telewizji jakieś, nie wiem, 7 czy 8 lat temu, no ale w zamian za telewizję mam internet, prawda, który też moim zdaniem nieźle pierze mózgi, ale staram się nie zaglądać, nie oglądać takich rzeczy, które podejrzewam, że wprawiłyby mnie w jakiś stan złości czy zakłopotania swoją słabością, tak? Nie w sensie, że przekazują jakieś kontrowersyjne treści, bo z tym akurat nie mam problemu. I rzeczywiście współwystępowanie tych z jednej strony poważnych tematów, przerywanych reklamami, a zarazem jeszcze obok tego są jakieś tematy plotkarskie i tu skaczemy raz stąd, gdzieś indziej, prawda? To jest moim zdaniem próba utrzymania uwagi widza na takiej zasadzie, że w jednym programie próbuje się zrobić jakby autopilota, prawda, który skacze z jednego kwiatka na inny kwiatek, żeby widz nie przeskoczył na zupełnie inny kwiatek, dysponując swoim własnym pilotem, prawda? Bo to jest pewien problem, że wydaje mi się, że no o tym jeszcze będziemy mówić, że nam się zmienia procedura odbierania rzeczywistości poprzez oddziaływanie medialne, prawda? Że my trochę potrzebujemy takiego skakania niestety. Ja to też u siebie zauważam i to mnie niepokoi, tak? Znaczy taka pewna trudność z koncentracją na jednym temacie, na jednym medium, na jednej książce, prawda? Ja muszę czytać 10 książek naraz. Kiedyś tego nie miałem, prawda? Natomiast w tej chwili rzeczywiście, po prostu czytam i prozę, i jakąś książkę naukową, i coś jeszcze innego. I jak mnie znudzi jedna książka, no to sięgam po inną, zmieniam jakby tonację, prawda? I złapałem się na tym, że jest trochę na zasadzie takiego klikania, prawda? Że zmieniam kanał, ponieważ się zmęczyłem tym, więc biorę coś innego i coś innego. Ta trudność a myślę, że w młodszych pokoleniach jest to nasilone, prawda? To znaczy oni
w ogóle są już dostosowani do zupełnie innego odbioru rzeczywistości. Najbardziej widać właśnie na tym TikToku, powiedzmy, że ty masz coraz mniejsza jest możliwość skupiania uwagi na pewnych treściach i ten TikTok to szło w stronę takich coraz krótszych formatów, że wiesz, że byłeś w stanie obejrzeć film 2-godzinny, a teraz jest kłopot z tym, żeby się skoncentrować. Potem były jakieś filmy 10-minutowe na YouTubie, a teraz są shortsy na TikToku, gdzie film trwa 20 sekund i jeszcze masz tam jakąś gołą dupę, szczeniaka i jakąś strzelaninę i taniec jeszcze. I musisz mieć to wszystko, żeby to było w stanie utrzymać uwagę przez chwilę i po prostu przerzucasz sobie kciukiem te filmy i wydaje mi się, że to oddziałuje na nas zwrotnie, w takim sensie, że dostajesz, no zresztą o tym TikToku można byłoby długo rozmawiać, to są nawet jakieś takie mechanizmy z hazardu wykorzystywane, tam jak dawkować dopaminę, że człowiek co jakiś czas dostaje nagrodę dopaminową za przeglądanie tych rzeczy i to jest no dosłownie tak zbudowane, żeby wywoływać uzależnienia i żeby ta uwaga była taka poszatkowana. Tak, no tak to wygląda właśnie. I wydaje mi się, że no, jeżeli miałbym na podstawie tego wyrokować, jak będą wyglądać media przyszłości, to ja sobie nie jestem w stanie tego wyobrazić. Znaczy tego tempa już nie można za bardzo wzmocnić, prawda? I tego poszatkowania jakby informacyjnego i poklatkowania. Natomiast co to oznacza z punktu widzenia, nie wiem, no trochę możemy pomoralizować jednak z punktu widzenia właśnie aksjologicznego, z punktu widzenia teorii wartości i tak dalej, no to oznacza, że aksjologia telewizji jest aksjologią zrównującą wszystko, tak? To znaczy, to jest taki no, egalitaryzm wartości, bym powiedział, czyli wartości ludyczne są obok wartości wysokich, moralnych, prawda? A jeszcze gdzieś tam są jakieś wartości estetyczne, być może estetyka jest tutaj wątpliwa, no ale są jakieś. Jakieś tam pojmowanie piękna. I to wszystko jest wymieszane w takiej zupie. To jest takie słynne określenie Stanisława Lema, który w ten sposób opisywał rzeczywistość. Tak? Że rzeczywistość w masowym społeczeństwie staje się zupą, w której wszystko zostaje wymieszane i przeróżne składniki łączą się ze sobą w sposób trudny do skontrolowania i zrozumienia właściwie, prawda? Taki właśnie alogiczny właściwie. Nie ma tu związków przyczynowo-skutkowych. I telewizja staje się, czy media w ogóle stają się odzwierciedleniem tego rodzaju takiego obrazu rzeczywistości. I zarazem współtworzą tę rzeczywistość, prawda? Ten obraz rzeczywistości staje się w jakimś sensie, jak u Baudrillarda, na którego się powoływałeś, właśnie obrazem, a zarazem reprezentacją rzeczywistości. Chciałem na chwilę wrócić do filmu Alicja w miastach, bo to jest film, który moim zdaniem też dotyczy mediów. Tam poznajemy bohatera, który robi zdjęcia, jest reportażystą właśnie i ma takie rozterki związane z tym, że obraz, który zrobił, nie odzwierciedla rzeczywistości, ale jest też taka scena, kiedy on jest z kobietą w hotelu, ona śpi, budzi się i patrzy, że on w nocy ogląda telewizję i coś tam notuje i pyta go właśnie o to, co notuje. I on mówi w ten sposób: najbardziej nieludzkie w tej telewizji nie jest to, że wszystko szatkuje i przedziela reklamami, choć to też jest złe. Najgorsze jest to, że wszystko, co w niej nadają, z czasem też staje się reklamą. I to reklamą istniejącego stanu rzeczy. Wszystkie nadawane obrazy łączą się w jeden odrażający przekaz. Coś w rodzaju zarozumiałej pogardy. Żaden obraz nie zostawia człowieka w spokoju. Wszystkie czegoś od niego chcą. I to chyba całkiem dobrze pasuje do tego, o czym mówiłeś, prawda? I też myślę, że Fosterowi Wallace'owi o coś takiego chodziło w dużym stopniu. Tak, to jest bardzo piękne podsumowanie tego tematu. Dobrze, chciałem, żebyśmy przeszli teraz do czegoś takiego, co moim zdaniem jest w ogóle najważniejszym elementem tego filmu Sieć. I trochę było dygresji, ale w zasadzie rozmawiamy o mediach nawet bardziej niż o samym filmie. Teraz będzie okazja, żeby wrócić do sieci, bo to jest coś takiego, co jest najważniejsze tutaj i co jest naprawdę wyjątkowo przenikliwe i tutaj w pełni się zgadzam z tobą, że to jest taki element bardzo proroczy. To znaczy do tego, że telewizja wszystko wchłania w jakimś sensie, wszystko zawłaszcza i zawłaszcza też różne formy buntu przeciwko sobie samej, dokładnie tak jak dzieje się z Howardem. Howard autentycznie buntuje się przeciwko telewizji, a Diane przetwarza to w format telewizyjny, po prostu skarykaturyzowany. I wydaje się, że media w taki sposób działają i my się z czymś takim stykamy nieraz.
to w ogóle znowu się kojarzy z kapitalizmem. Można byłoby o kapitalizmie rozmawiać. Mark Fisher w książce Realizm kapitalistyczny, on tam, nie wiem czy czytałeś, on różne przykłady filmowe analizuje właśnie i on pisze o tej zagadce, która mnie też interesuje, że my mówimy o kapitalizmie, czasami, że kapitalizm jest zły, ale co to w ogóle jest kapitalizm? No jakby mało kto wie, to bardzo trudno jest powiedzieć w tej chwili. I Mark Fisher analizuje film Coś Carpentera i pisze, że kapitalizm to jest takie coś, taki potwór w ogóle wielokształtny, który przybiera jakieś rozmaite kształty, czego się tknie, to zatruwa, nad tym przejmuje kontrolę i że to jest kapitalizm, czyli właśnie nie wiadomo co, taki jakiś amorficzny żywioł, który różne kształty przybiera. I tutaj to też jakby widać, to jest takie miejsce, gdzie media się splatają z kapitalizmem, bo to jakby w tym kontekście wszystko działa, że one mają taką naturę nowotworową, powiedzmy, że zatruwają różne zdrowe tkanki, wchłaniają wszystko, z czym się zetkną. I Mark Fisher też analizuje takie przykłady. Pamiętam, że on pisze sporo o Kurcie Cobainie i zespole Nirvana, że Nirvana to był taki przejaw autentycznego buntu. Kurt Cobain to był jakby wybitny artysta, wrażliwy człowiek, który naprawdę zdawał sobie sprawę z wielu rzeczy, też z funkcjonowania mediów w dużym stopniu, ale Nirvana została zawłaszczona przez telewizję, przez MTV, stała się produktem dla mas po prostu. I to jest ciekawe, nie wiem czy nasi słuchacze myśleli o tym, czy ty o tym myślałeś, że dla mnie jest ciekawe to, że w telewizji masz różne role i masz na przykład, masz właśnie taką rolę jak rola Howarda do obsadzenia czasami, rolę takiego nonkonformisty, kogoś, kto się buntuje przeciwko obecnemu, przeciwko status quo, powiedzmy. I w ramach telewizji to też się kapitalizuje, to też się komercjalizuje. O tym pisze David Foster Wallace, pamiętam w innym tekście, że ty masz na przykład w ramach takiego współczesnego pejzażu kapitalistycznego masz trendy i antytrendy. I na przykład we współczesnych mediach też masz coś takiego. Masz w internecie współczesnym tych red pillowców, powiedzmy, czyli takich ludzi, którzy uważają, że telewizja jest manipulacją, media są manipulacją, trzeba otworzyć oczy na prawdę, trzeba odrzucić te pozory. Ale to też już jest skomercjalizowane całkowicie, ten dyskurs. Dla nich też są programy, też są podcasty, też są celebryci dla nich. Jest dla nich tam Joe Rogan, powiedzmy, i podcast Joe Rogana i tak dalej. I jakby to jest interesujące. Czy przeciwko telewizji, czy przeciwko mediom się można w ogóle zbuntować? Czy to jest jakaś konieczność metafizyczna, czy jaka, że one wszystko wchłoną włącznie z tym buntem właśnie? Czy byłaby, może w ten sposób, co miałby zrobić Howard w ogóle, żeby się zbuntować w jakiś taki autonomiczny sposób i żeby zostać potraktowanym poważnie? Jak ty to sobie wyobrażasz? No musiałby wyłączyć ten telewizor chyba, prawda? Znaczy przestać występować w telewizji, ale to też pewnie by zostało odebrane jako pewien rodzaj przedstawienia, prawda? No, mi się wydaje, że wróciłbym do tej metafory świata jako teatru trochę, prawda? W tym sensie bym chyba próbował o tym mówić. Goffmana, mówiliśmy o tym przy innych okazjach, nie będę tego rozwijał, ale generalnie rzecz biorąc świat to jest widownia, a wszyscy jesteśmy zarazem właśnie widownią w teatrze i aktorami, tak, którzy mają do odegrania jakieś role. I te role niestety, ale nas usztywniają pod tym względem, że mamy do odegrania ściśle określoną rolę, taką, a nie inną. Oczywiście no, mechanizmy kapitalizmu też można pod to podciągnąć, ale ja bym powiedział szerzej, że w ogóle to jest moja z kolei obsesja, że to porównanie do Coś Carpentera, tak, gdzie mamy obcego jako amorficzną istotę, która w sposób niepojęty kopiuje różne organizmy i przenosi się z organizmu do organizmu, zakażając tenże, no to jest metafora bardzo nośna, którą ja bym odniósł w ogóle do ideologii jako takiej, prawda? Znaczy wszelkie ideologie zakażają w ten sposób, że zmieniają człowieka. No, w kinie amerykańskim lat 50. takim zagrożeniem był komunizm, prawda? I w kinie o obcych to właśnie komuniści to byli jakby przedstawiani metaforycznie w ten sposób. Natomiast no, jak tu się buntować w takiej rzeczywistości? Trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że taki bunt już jest niemożliwy, prawda? Znaczy nie ma nic autentycznego. Znaczy sam fakt, że występujesz w telewizji sprawia, że stajesz się częścią tej machiny, prawda? Czy ci się to podoba, czy ci się to nie podoba.
i od razu jesteś odbierany z jakiegoś punktu widzenia, pod pewnym kątem patrzenia, w jakimś kontekście jesteś umiejscowiony. Koniec, kropka, jesteś niewolnikiem tej sytuacji. Nic już nie możesz chyba z tym zrobić. Jesteś podejrzewany od razu o to, że nie jesteś autentyczny, prawda? A to w ogóle jest ciekawe, że im częściej będziesz w tej telewizji występował i głosił takie czy inne tezy na dany temat, tym bardziej stajesz się niewolnikiem tej roli, którą ci wyznaczono, prawda? I tym bardziej stajesz się opatrzony, czyli po jakimś czasie nieuchronnie znudzą się tobą, tak? Znaczy przestaniesz być popularny i znikniesz w końcu, przestaniesz być newsem, przestaniesz być przekazem. I tak to trochę działa w przypadku Howarda też. Ale to, o czym powiedziałeś, ten mechanizm takiego outsiderstwa, które jest zawłaszczane i przestaje przez to przestaje być outsiderstwem, prawda? No to rzeczywiście, ja niedawno promowałem taką pracę licencjacką o hip-hopie. Jak hip-hop stał się nowym popem, tak to było chyba zatytułowane, prawda? Czyli ta muzyka buntowników ze slumsów, którzy flekują system, którzy go kontrują, prawda? Opisują rzeczywistość straszną, ulic i tak dalej, nagle stają się popularni, prawda? I słucha ich 1 000 000 ludzi i zarabiają na tym potworną kasę. Obwieszają się złotymi łańcuchami, prawda? Paradują, pajacują. I jak ja mogę słuchać rapera, który rapuje o biedzie, który jest obwieszony złotymi łańcuchami, prawda? No to jest jakaś sprzeczność paradoksalna w tym widowisku i w imażu takiego człowieka, prawda? Więc no, rzeczywiście no, telewizja sprawia, że mamy nieustannie do czynienia z takim kalejdoskopem paradoksów i sprzeczności, które wokół siebie współistnieją na równych prawach, prawda? I to jest niesamowite rzeczywiście z tego punktu widzenia. No tak, to tak jak właśnie z Howardem w jakimś sensie, bo tutaj też jest tak przecież, że ten Howard, jego zachowanie wynika z jakichś autentycznych impulsów, tak można pomyśleć, ale on się staje towarem po prostu medialnym. Jego bunt się staje towarem i to jest właśnie coś takiego, jeszcze raz chciałem podkreślić, co w tym filmie bardzo mi się podoba, że on taką tezę stawia, że telewizja nie będzie walczyć z twoim buntem, tylko ona go rozbroi w pewnym sensie, to znaczy wchłonie ten bunt, przetworzy i wykorzysta do wzmocnienia swojej pozycji jeszcze i będzie zarabiać na tym pieniądze. I to jest naprawdę niezwykłe, to jest bardzo przenikliwe, bardzo trafne i moim zdaniem to świadczy o wartości tego filmu. Ale też ciekawe jest to, że właśnie mamy takich w mediach, takich nonkonformistów powiedzmy i oni są teraz tam. Ktoś jest nonkonformistą, ale zaczyna zarabiać na tym pieniądze, bo jest nisza w mediach do zagospodarowania, nisza dla nonkonformisty. Można zostać jurorem w jakimś talent show czy coś, czy właśnie w jakichś programach występować, wchodząc w taką rolę i ta rola, tak jak rola Howarda, ona zostaje wzmocniona i skarykaturyzowana. I z Howardem trochę jest tak, że ja to tak odbieram, że on początkowo jest szczery w tej swojej roli. Oni tworzą program telewizyjny i karykaturyzują go. I on w pewnym sensie też sam staje się tą karykaturą, zlewa się z nią w jedno. Media właśnie prowadzą do czegoś takiego poprzez to wzmacnianie tych postaw. I tutaj kilka cytatów mam z Diane, która właśnie nad tym się zastanawia i rozmawia ze swoim przełożonym i mówi, że Howard dobrze wypada w tym swoim buncie, ale trzeba mu będzie pisać teksty i mówi, mógłby być bardziej złowieszczy. Jeszcze to trzeba podkręcić. Przychodzi do tego Schumachera, chce z nim współpracować przy programie informacyjnym i proponuje mu. Widziałam wiadomości o 6:00. Tylko seks, skandale, zbrodnie, sport, chore dzieci, zaginione pieski. Nie trój mi o wysokich dziennikarskich standardach. Jeśli już kantujesz, to dobrze. Trochę w nawiązaniu do tego, o czym mówiłem wcześniej, że ona jakby się odnajduje w tym środowisku, że ona po prostu jest ambitna i jakby w takim środowisku, w jakim się odnajduje, to stara się sobie radzić jak najlepiej. I no właśnie, no i tutaj mamy do czynienia z takim motywem tej karykatury, że masz ostatecznie w mediach takie karykatury, które są nawet bunt się staje czymś takim. Tak, to prawda, no. Czyli no to zawłaszczenie jakby przez media człowieka, prawda? I jakby to jest jakiś rodzaj takiej przemiany materii, prawda? Znaczy media są takim, nie wiem, zwierzęciem czy potworem, który pożera człowieka,
następuje jakaś forma przemiany materii i rezultatem tego jest zupełnie nowy wizerunek człowieka, prawda, który staje się jakby istotną częścią tego jego człowieczeństwa jako takiego. I oczywiście w tym przypadku jest to karykaturalne, tak jak powiedziałeś, i ta karykatura staje się wizerunkiem funkcjonującym samoistnie w pewnym momencie, tak? Staje się bardziej reprezentatywna niż to, co naprawdę człowiek myśli, sądzi, czuje. Mhm. Dobrze, chciałem, żebyśmy na koniec jeszcze przeszli do tego tematu, który sam zaproponowałeś, to znaczy, żebyśmy jeszcze przez chwilę porozmawiali o przyszłości mediów, ale też to się już częściowo pojawiało w naszej rozmowie, do tego stwierdzenia, że środek przekazu staje się przekazem. Też wspominałeś o tym, rozmawialiśmy trochę o internecie, mniej mówiliśmy o zaniku pisma i o takim triumfie, powiedzmy, kultury obrazkowej. Jak ty to sobie wyobrażasz? Właśnie trochę zaczynałeś o tym mówić, tą przyszłość mediów. Co możemy w tej chwili powiedzieć? Może wychodząc już poza ten film i sobie wyobrażając, jak się właśnie będą rozwijać te media aktualnie. Możemy zacząć od filmu, bo w filmie pada to stwierdzenie nieco przesadne, jak sądzę, jak na rok 76, że tylko 3% Amerykanów czyta książki. Wydaje mi się, że wtedy nieco więcej. Dlatego wydaje mi się, że ten film jest o przyszłości, tak? Znaczy on ma charakter futurystyczny i opisuje przyszłość medialną, a nie teraźniejszość. Na tym też polega jego wartość. Natomiast ta prognoza staje się po prostu faktem. I co do tego ja nie mam najmniejszych wątpliwości, tak? Znaczy, jest rzeczywiście ta słynna książka Dukaja po piśmie, ale znacznie wcześniej, bo 70 lat wcześniej, Marshall McLuhan, kanadyjski futurolog, filolog z wykształcenia, znawca literatury przede wszystkim, zaczął pisać o mediach. I zaczął pisać właśnie o telewizji. I w tych jego książkach padają wprost takie tezy, że pismo się kończy jako pewien środek przekazywania informacji istotnych, prawda? Że odbieranie pisma fonetycznego, no bo na to trzeba zwrócić uwagę, że McLuhan uważał, że pismo fonetyczne jest wynalazkiem jakby tej kultury europejskiej i jako takie stworzyło zupełnie nowy sposób funkcjonowania człowieka, że wynalazek druku Gutenberga zmienił sposób przekazywania informacji, że pismo fonetyczne ma tę właściwość, że separuje jakby Homo sapiens od świata rzeczy, prawda? Bo pismo obrazkowe wcześniejsze miało charakter taki, że odwzorowywało rzeczywistość, tak? Poprzez właśnie tę formę obrazkową. A pismo fonetyczne przekazuje informacje na temat świata, a jest odseparowane formalnie jakby od rzeczywistości. I to powoduje również separację człowieka ze środowiska, alienację, używając języka, nie wiem, marksistowskiego, prawda? Język staje się jakby osobną rzeczywistością. Pismo fonetyczne staje się osobną rzeczywistością. I on wywodzi, nie będę tego rekapitulował w całości, ale jest to wywód dość spójny. I on wywodzi stąd wszystkie właściwie konsekwencje, szczęśliwe i nieszczęśliwe, cywilizacji białego człowieka, tak? Czy cywilizacji europejskiej, cywilizacji Zachodu. Różnie można to nazywać. Cywilizacji amerykańskiej, która jest przedłużeniem jakby cywilizacji europejskiej, czyli również degradację środowiska, kryzys klimatyczny. Dlatego, że jesteśmy odseparowani od rzeczywistości poprzez pismo, to jest daleko idąca teza, ale przyjmijmy, że coś w tym jest, to my nie dbamy o to środowisko, prawda? Traktujemy je instrumentalnie, traktujemy je jako narzędzie, tak? A nie naturalny sposób funkcjonowania w świecie, środowisko do życia, prawda? I degradujemy właśnie to środowisko. Więc cały szereg tego typu tez stawia i rzeczywiście stawia tezę, że pismo fonetyczne się kończy, powieść się kończy, linearny sposób opowiadania o rzeczywistości się kończy, prawda? I w to miejsce nowe środki wyrazów, które najistotniejszym jest telewizja, ale moim zdaniem on tak naprawdę pisał, nie wiedząc o tym, o internecie, sprawi, że
i to jest optymista z tego punktu widzenia, prawda? To jest też bardzo interesujące, że człowiek ponownie zbliży się do naturalnego sposobu funkcjonowania w rzeczywistości, że zbliży się do świata, prawda? Że sposób funkcjonowania będzie miał charakter właśnie taki bardziej plemienny, że skończy się indywidualizm, który wynika właśnie z separacji człowieka z rzeczywistości na skutek pisma fonetycznego. Czyli no, generalnie rzecz biorąc są to dość optymistyczne zapowiedzi. Mam wrażenie, że o ile on rzeczywiście moim zdaniem opisywał w sposób niesłychany, jak się to czyta, to ja miałem takie wrażenie, że on po prostu jest w naszych czasach i opisuje to, co widzi za oknem, czy to, co widzi na ekranie komputera, prawda? Tyle tylko, że z jego punktu widzenia to jest optymistyczne, że człowiek kończy z pismem i przechodzi z powrotem do tej obrazkowej i werbalnej również, werbalnego sposobu przekazywania bardziej informacji, tak? Natomiast no, mam wrażenie, że jakby trochę pożył w naszych czasach, to może ta jego refleksja miałaby inny charakter jednak. Bo zobaczyłby, jakie niebezpieczeństwa łączą się jednak z tym nowym sposobem funkcjonowania człowieka medialnego, prawda? No, między innymi moim zdaniem taki, że wiedza współczesnego człowieka staje się bardzo powierzchowna, tak? Znaczy my się nie zagłębiamy w istotę tematu. Ja to no, widzę, jak prowadzę zajęcia, że ten, nie to, żebym miał krytykować swoich studentów, oni po prostu zupełnie inaczej funkcjonują niż my, prawda? I to jest zmiana moim zdaniem jakościowa, nie ilościowa. To nie jest to, że my co jakiś czas, i to jest rytualne, prawda, w kulturze, narzekamy na te młode pokolenia, że one są takie, owakie, powierzchowne, niepowierzchowne. Nie, oni są po prostu zupełnie inni. I stwierdzam to z całą odpowiedzialnością, na jaką mnie stać. Tak? Znaczy, oni rzeczywiście inaczej odbierają rzeczywistość. Ja próbuję ich rozumieć, jak z nimi rozmawiam na zajęciach. Ich interesuje bardziej konkret, jakaś konkretna sytuacja życiowa, niż na przykład jakiś abstrakcyjny problem filozoficzny. To do nich nie przemawia, prawda? Ale to również wynika właśnie z tej zmienności odbioru rzeczywistości poprzez media. Jeżeli chodzi o te tezy McLuhana, to trudno jest mi podzielać ten jego optymizm. To trochę też jakby można się odnieść do tego tematu, zestawiając to z tezami Baudrillarda, właśnie z tymi symulakrami, prawda? Jakby to trochę rzuca inne światło na rozważania McLuhana, bo no, o tym już rozmawialiśmy, że problem z tymi obrazami jest taki, że one w pewnym momencie się emancypują i właśnie stają się tymi symulakrami, że to jest taki świat, ten spektakl, to Guy Debord pisał, on też się emancypuje. Tutaj zerkam sobie na notatki swoje związane właśnie z Baudrillardem i Baudrillard pisał o tym, że istnieją 4 fazy jakby życia obrazu. Faza pierwsza, w której obraz jest wiernym odzwierciedleniem rzeczywistości. Faza druga, w której obraz przekształca rzeczywistość, ale wciąż jest rozpoznawalny. Powiedzmy, że my jesteśmy na tym drugim etapie jeszcze. Faza trzecia, w której obraz udaje rzeczywistość, ale nie ma z nią bezpośredniego związku. I faza czwarta, w której obraz nie ma żadnego związku z rzeczywistością i staje się symulakrem istniejącym samodzielnie. I jakby, no właśnie ta faza czwarta, jakby to było coś takiego, na czym McLuhan się nie koncentrował. Może to było trudne do przewidzenia, że te obrazy, że to też jak Foster Wallace pisze a propos telewizji, że ta telewizja miała ukazywać rzeczywistość, ale ona się stała wręcz autoreferencyjna, że telewizja się odnosi do telewizji po prostu, a nie do rzeczywistości, prawda? I w tym sensie to trudno sobie wyobrażać większe oddzielenie człowieka od świata, niż właśnie to oddzielenie za pomocą tego spektaklu, który po prostu odrywa to jego spojrzenie od świata. Tak, to prawda. Wydaje mi się, że McLuhan rzeczywiście nie docenił tego, jaki wpływ może mieć na człowieka obraz, który będzie miał charakter coraz bardziej doskonały i który będzie mógł przekazywać rzeczywistość, która nie jest rzeczywista. A ta rzeczywistość będzie zyskiwała jakby jakąś swoją rację bytu, chociaż, no mówię, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, czyli będzie się jakby separować, alienować od rzeczywistości, prawda? Tego nie docenił na pewno. Natomiast, no mówię, te jego spostrzeżenia na temat wypierania słowa pisanego czy pisma fonetycznego,
No z tym nie ma co już dyskutować, bo wszelkie dane, jakie się czyta na ten temat, no są z punktu widzenia, ja siebie uważam za człowieka pisma właściwie i obrazu trochę też, ale tego tradycyjnego filmowego, są zastraszające, tak? Znaczy ludzie po prostu przestają czytać i pisać również Mhm. zapewne, bo jak się nie czyta, to się też nie pisze. Mhm. Natomiast to, o czym ty mówisz, czyli ta czwarta faza u Baudrillarda, no to moim zdaniem jest rzeczywistość wirtualna, prawda? To jest to, co nas czeka zapewne w jakiejś przewidywalnej przyszłości, czyli to, co Len nazywał fantomatyką. Wydaje się, że on tę ideę trochę wymyślił właściwie, tylko inaczej ją nazwał, czyli właśnie separacja kompletna od rzeczywistości, a fikcyjna rzeczywistość staje się prawdziwa, ponieważ tak ją odbieramy i koniec, kropka, prawda? Mhm. Nic nie wiemy na temat jej fikcji, no, jak w Matrixie, jak nie wiem, no, w paru innych utworach jest takie opowiadanie Dukaja i Rehare, znakomite moim zdaniem, w którym świat jest przedstawiony jako gra komputerowa, prawda? I te realia z gry są po prostu realiami funkcjonujących tam ludzi, czy ich świadomości, bo oni realnie tam nie funkcjonują, ale nie zdają sobie sprawy z tego, że funkcjonują w zupełnie irrealnej rzeczywistości, prawda? Mhm. I to rzeczywiście może być jakaś przyszłość mediów. Z jednego punktu widzenia upiorna, a z drugiego wspaniała, tak? No bo problem przeludnienia się kończy. Problem braku atrakcyjności w rzeczywistości siermiężnej nas otaczającej się kończy, bo możemy żyć w rzeczywistościach wtedy dowolnych, prawda? Możemy żyć w świecie fantasy, w świecie innej planety, nie Mhm. wiem, gdzie dusza zapragnie, tak? Tylko że to nie będzie za bardzo realne funkcjonowanie. Ale mówię, to się unieważnia, tak? Ponieważ funkcjonujemy właśnie nieświadomie w rzeczywistości fikcyjnej. Co do tego zaniku pisma, to właśnie skoro ja w tej rozmowie już w takie tony wpadałem moralizatorskie i jakieś takie malkontenckie, to może nie ma innego wyjścia i tym też będę domykać tą naszą rozmowę, bo jakiś czas temu, to chyba było dość dawno, bo to był Światowy Dzień Książki czy Literatury, coś takiego. Byłem tutaj u siebie w Słupsku na takim spotkaniu dotyczącym właśnie literatury, czytelnictwa, jako słuchacz, tylko nie brałem udziału w panelu. I tam początkowo ci paneliści zaczęli właśnie narzekać, że ludzie nie czytają książek, że właśnie mamy do czynienia z czymś takim, z zanikiem zainteresowania literaturą, spadkiem poziomu czytelnictwa i tak dalej, ale w pewnym momencie przyjęli taki ton bardziej optymistyczny i pamiętam, że ktoś tam zaczął mówić, że tak, niby tak jest, ale że różne formy wypowiedzi, one są komplementarne i że na przykład teraz się młodzież interesuje właśnie bardziej tą sztuką wizualną albo na przykład grami komputerowymi i że te gry komputerowe się tak wysubtelniły i że one też są jakąś formą komunikacji i że tak naprawdę to nie chodzi o to, że to jest jakaś degrengolada, tylko zmiana. Trochę tak jak ty mówisz, że młodzi ludzie się zmieniają się jakieś formy komunikacji. I ja w pewnym zakresie zgadzam się z tym. Ostatnio też słuchałem takiego wykładu, bo teraz siedzę bardziej w Charlim Kaufmanie, przygotowuję się, oglądam wszystkie jego filmy i jest taki wykład na YouTubie Charlie'ego Kaufmana o scenopisarstwie, który jest w ogóle najdziwniejszym wykładem o scenopisarstwie, jaki słyszałem w życiu. Polecam ci gorąco, jeżeli ktoś nie słyszał, naprawdę, bo to jest jakby czysta filozofia, jakaś filozofia egzystencjalna, a nie wykład o scenopisarstwie. W każdym razie tam Kaufman mówi o tym, że każde medium ma swoje prawa właśnie i że ty, jeżeli tworzysz coś i możesz z tego zrobić książkę, jakąś sztukę teatralną, to zrób, że film możesz zrobić tylko wtedy, kiedy nie możesz przekazać tego, co chcesz przekazać inaczej niż za pośrednictwem filmu. On mówi, że film to jest specyficzny język i on pasuje do specyficznych przekazów i on to łączy ze swoim kinem, czyli właśnie trochę z taką logiką snu, że kino się nadaje do tego, żeby pokazywać taką logikę snu i tego nie można wyrazić inaczej. I że jak robisz film, to potrzebujesz takiego uzasadnienia. I to jest dla mnie pod wieloma względami przekonujące, ale ja sądzę, że książki nic nie jest w stanie zastąpić, że to nie jest prawda, że inne formy komunikacji są komplementarne, bo wydaje mi się, że nic
poza książką nie jest w stanie nam pozwolić na tak intymne obcowanie z myślą drugiego człowieka. I że to sprawia, że książka jest tak istotna, jeśli chodzi o samorozwój. Ja pamiętam, że miałem taki moment właśnie jakiejś takiego mini olśnienia, powiedzmy, bo czytałem różne książki i mnie frustrowało to, że zapominam o historiach, jakichś faktach, które w tych książkach były zawarte. Ale pomyślałem sobie, że tak naprawdę nie chodzi o to, żeby zapamiętywać te fakty, tylko że jak ty czytasz książkę mądrego człowieka, to masz możliwość, żeby jakby zastąpić swoje procesy myślowe tymi jego procesami myślowymi. Tym, jaki ten autor ma porządek myślowy, jak łączy fakty, jak łączy różne związki przyczynowo-skutkowe. I że tak naprawdę ciebie to rozwija właśnie, że ty myślisz myślami kogoś mądrzejszego i to cię podnosi. I sądzę, że kino nam nie jest w stanie dać czegoś takiego raczej. I gry komputerowe też nie. Myślę, że książki tutaj są niezastąpione i właśnie nawiązując do tych akcentów moralizatorskich, to wydaje mi się, że jeżeli to utracimy, zainteresowanie tą literaturą, no to nie wiem, co nam da możliwość takiego intymnego obcowania z cudzymi myślami. Ja się z tobą absolutnie zgadzam. Mi się wydaje, że książka, czy nie wiem, powieść, czy opowiadanie, czy no różne formy tutaj wchodzą w grę, poprzez paradoksalnie pojmowane ubóstwo przedstawionego świata, w sensie takim, że no jest to po prostu opisane, a my musimy mocą swojej wyobraźni, swojej imaginacji dopracować tę książkę, domalować te puste pola, prawda, których tu nie ma, zwizualizować to sobie, przedstawić sobie bohatera, świat, cokolwiek, prawda? Moim zdaniem jest medium najbardziej rozwijającym ludzką wyobraźnię. Bo te wszystkie formy medialne, które no, wzięły się w sumie z książki, bo książka była pierwszym taką formą, pierwszą to pewnie była rozmowa, czy śpiew, prawda, werbalny sposób przekazywania czegokolwiek, mitów na przykład, ale książka była tym drugim, tak mi się wydaje. No w każdym bądź razie to jest te media, które się rozwinęły później, które mają charakter bardziej wizualny, nie działają tak silnie na naszą wyobraźnię, ponieważ one przedstawiają tę rzeczywistość. Jest to pewna przerobiona wizja reżysera, prawda? W grach mamy, no, z kolei mówię o grach komputerowych, które rzeczywiście moim zdaniem są przyszłością absolutną popkultury i one wszystko wyprą za jakiś czas, również film i również książki moim zdaniem. W grach mamy tak zwane zjawisko imersji, czyli uczestnictwa w rzeczywistości, prawda? To jest już namalowanie świata do sześcianu, prawda? Znaczy tam już w ogóle prawie nie ma tych elementów do wypełnienia przez naszą wyobraźnię. Koniec, kropka. Świat jest taki, a nie inny. Nic z tym już nie można za bardzo zrobić. Moim zdaniem z tego punktu widzenia zanik czytelnictwa i zanik książki jako takiej, a do tego moim zdaniem dochodzi, no ma charakter degradujący kulturowo, prawda? Owszem, rzeczywiście są te różne alternatywy, które są bardzo interesujące. Mnie na przykład gry bardzo interesują. Tam są wielkie możliwości, moim zdaniem. Ale książki absolutnie nie są w stanie zastąpić literatury. Dobrze, dziękuję ci bardzo. Ja w zasadzie nie mam już nic więcej do dodania. Czy jest coś takiego, o czym jeszcze ty chciałbyś pogadać? Nie, wydaje mi się, że pogadaliśmy solidnie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Tak, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że się dasz namówić za jakiś czas na jakieś kolejne rozmowy. Myślę, że może o tych 12 gniewnych ludziach byśmy porozmawiali. Co ty na to? Dobry pomysł. Myślę, że to jest taki film, naprawdę, tak sobie myślałem ostatnio, że to nawet, że on w jakiejś swojej lidze gra, że on ma takie znaczenie kulturowe, że kształtuje na jakimś głębokim poziomie pewne nasze istotne wyobrażenia moralne bardzo. Nie wiem, może nawet nie trzeba było widzieć tego filmu, ale on tak oddziaływał na inne filmy, że wydaje mi się, że z czymś takim mamy do czynienia, więc fajnie byłoby, to byłaby pewnie taka rozmowa bardziej na moralności, etyce skupiona, ale myślę, że warto naprawdę. Dobra, możemy się umówić. Dobra, to Myślałem, dziękuję ci że bardzo. wiesz co, o Kurosawie pogadać właśnie, bo wspomniałeś o nim, takim światełko się zaświeciło, może o Rashomon, wiesz.
A, no takie myślę, wizje rzeczywistości alternatywne, tak? Czyli interpretowanie pewnej jednej historii na różne sposoby. To były pewne wynalazki w kinie wtedy, pamiętam. tak, no to jest, wiesz co, jeżeli chodzi o samego Kurosawę, to ja musiałbym się naprawdę, na pewno bardzo dobrze przygotować do tej rozmowy, bo się nie czuję kompetentny. Znam parę jego filmów, ale musiałbym obejrzeć więcej i bardziej uważnie, ale ja się To interesuję, przyszłość, jak nie? wspomniałeś o tym filmie Rashomon, to mnie z kolei interesuje hermeneutyka filozoficzna i perspektywizm. Mhm. I ta tematyka jest mi bardzo bliska. Nawet pamiętam, jest taka książka Juliana Barnesa, Pomówmy szczerze, chyba, jeśli się nie mylę, Ale to która nie na jest mnie... filozofia. Słucham? To nie jest filozofia. Nie, nie. No. Nie, nie, To to jest jest powieść? powieść, tak, literatura piękna, to jest książka, pomówmy szczerze, jeśli się nie mylę, taki jest tytuł, która mnie zachwyciła w sensie ukazywania perspektywizmu właśnie. Jest trójka bohaterów, dwóch mężczyzn i jedna kobieta i ta książka jest pisana w takiej formie, że my poznajemy po kolei ich perspektywy, różny odbiór tych samych zdarzeń, tego romansu takiego w ramach tego trójkąta. Mhm. I być może mógłbym sobie przypomnieć tą książkę, też bardzo bym się cieszył wtedy i moglibyśmy o tym pogadać. Dobra, ale to na przyszłość. Barsa czytałem chyba tylko Papugę Flauberta, która też mnie zachwyciła kiedyś tam. O tym pisarzu, wiesz. Tak, to mam ją nawet, ale nie przeczytałem jeszcze. Mhm. To dobrze, że mówisz. Dobra, to dziękujemy wszystkim. Zatrzymam nagrywanie, zostawię cię jeszcze chwilę.